To be in the top 10 really didn't think was going to be that accessible. It was really a shock. Witam Was zupełnie z innej strony USA. Jestem najdalej, jak się dało, od Florydy, jeżeli chodzi o kontynentalne USA. Jestem w mieście, które było absolutną stolicą popkultury lat 90. Mowa tu oczywiście o... Dobra, kto zgadł, ten zgadł. Oczywiście mówiłem o Seattle, które leży w stanie Washington, w regionie, na którym mówimy Pacific Northwest. Właśnie wyszło trochę słońca, co jest nie tak częste dla Seattle. Natomiast ja w tym odcinku głównie będę mówił o boomie, który to miasto przeżyło w latach 90. Ten boom był związany z muzyką grunge, ze stylistyką grunge lub, jak niektórzy na to mówią, z brzmieniem Seattle. Są różne określenia na to, ponieważ ta stylistyka była bardzo różnorodna. Te zespoły były kompletnie różne. Pearl Jam jest zupełnie inny niż Soundgarden, Nirvana jest inna niż Alice in Chains, Mud Honey jest inny niż Screaming Trees i tak dalej. Natomiast te wszystkie zespoły mają wspólne mianowniki. Co łączy te wszystkie zespoły? Czy mają jakiś wspólny charakter? Czy w ogóle możemy mówić o stylu Seattle jako stylu muzycznym? O tym Wam opowiem po kolei. Tworzenie ponadczasowej muzyki jest kolektywnym przedsięwzięciem, a tym bardziej zyskuje moc twórczą, gdy artyści współdzielą podobne doświadczenia związane z otaczającą ich rzeczywistością, kulturą danego czasu, miejscem, w którym dorastali bądź żyją, sytuacją społeczno-ekonomiczną itd. Scena Seattle lat 90. miała niepowtarzalne brzmienie i interesujące DNA. Potrafiła być jednocześnie nieposkromiona, agresywna, jazgotliwa, niepokojąca, melancholijna czy po prostu piękna. Grunge inspirowany był punkiem i metalem, ale także podszytą psychodelią graniczącą między bluesem i rockiem, muzyką lat 70. Mocno przesterowane, ciężkie i gęste brzmienie gitar, pełen groove'u, bas i perkusja stanowiły fundament dla intensywnych wokali. Strój gitar często był obniżony, a gdy używano gitar akustycznych, strojone były one alternatywnie do otwartych strojów, dzięki czemu pozwalały one wybrzmieć pustym strunom, by te, transująco-dronowo, swobodnie wibrowały, wprowadzając nastrój melancholii, zdecydowanie zakorzeniony w ponurej deszczowej naturze Seattle. Smutek rozpadającego się świata, alienacja czy egzystencjonalny lęk to uczucia zapewnie towarzyszące ludziom zamieszkującym północno-zachodni Pacyfik w USA w tamtych latach. Wielu muzyków wychowało się w małych miasteczkach, trudniących się przemysłem drzewnym, znajdujących się gdzieś pośrodku niczego, otoczonych gęstym, nieprzejrzystym lasem deszczowym. Wychowali się w biedzie, spowodowanej problemami ekonomicznymi regionu, w pięknym, ale zarazem depresyjnym zakątku Stanów Zjednoczonych. W celu oddania tych wszystkich odczuć i doświadczeń w swojej twórczości muzycy grunge'owi używali dysonansów, molowych tonacji, akordów z bemolową siódmą, wybijających z pulsu metrum jak 5/4, czy jeszcze częściej 7/4. Muzyka pełna była niespodziewanych chromatyzmów, bogatych harmonizacji, bardzo dynamicznych wokaliz, będących raz śpiewem, a nie raz krzykiem. Te elementy składały się na obraz wymalowany dźwiękiem, pejzaż emocji twórców, ich otoczenia, życia i aury Seattle. Muzyka opowiadała ich historię. Historie, które w tym odcinku usłyszycie. Historie w pełni autentyczne, mówiące o sukcesach, jak i tragediach. Historie te wydarzyły się tylko raz na tym świecie. I to właśnie w Seattle.
Jest tu bardzo ładnie. Jeżdżenie po tych górkach jest super. Ale jest jazd. Zupełnie co innego niż Floryda, która jest zupełnie płaska. Jest jazd jak po heroinie, tak w tematyce. Także jesteśmy tutaj na wakacjach, niby. Ale tak naprawdę mamy tu swój cel. Mówię my, ponieważ jestem tu z Martyną. Ze mną. Jesteśmy w trakcie pisania muzyki do naszego zespołu i chcieliśmy trochę zaczerpnąć inspiracji z zupełnie innej scenerii, innej pogody niż to, co nam oferuje Floryda, więc przyjechaliśmy sobie tutaj po prostu też komponować muzykę, a to w mieście, a to w naturze Pacific Northwestu. Natomiast mamy taki problem, że nie wzięliśmy w ogóle żadnego sprzętu muzycznego i ten problem musi być rozwiązany. Ta pogoda nie jest jakaś tragiczna. Jesteśmy w połowie września, ale to jest właśnie ta końcówka lata tutaj, czyli już będą dni deszczowe. Tak naprawdę to jest schyłek pogody. Dalej w las, dalej w rok, to będzie tylko gorzej. Prawda jest taka, że jest 19 stopni, no i pada. Natomiast to nie jest jak gdyby takie przeszywające zimno, ani nic w tym stylu. Wiem, że dla niektórych 19 stopni to w ogóle nie musi oznaczać, że jest zimno. Dla mnie jest zimno. Właśnie typowa jest ta pochmurność. To miasto widzi bardzo mało słońca przez rok. Seattle to bardzo ciekawe miasto i jedno z większych miast w Stanach Zjednoczonych. Tam widzicie wizytówkę tego miasta, które zostało założone w 1850 latach i żyło sobie takimi cyklami ekonomicznymi. Chodziło o to, że przez jakiś czas się rozwijało, przez jakiś czas miało recesję. Można wydzielić 5 takich cykli. Pierwszy cykl zaczął się, gdy przyjechali tu pierwsi osadnicy i zaczęli rozwijać przemysł drzewny, tak? Jesteśmy na terenie lasu deszczowego, lasu wiecznie zielonego, więc świetne środowisko pod taki biznes. No i wiadomo, to jest port, więc łatwy transport. Natomiast gdy to padło, następnym cyklem była gorączka złota, która też długo nie potrwała, ale pomogła się miastu rozwijać. I potem znowu recesja i przeważnie w recesjach miasto skupiało się na poprawie infrastruktury i zawsze było w stanie jakoś wyjść z tego obronną ręką. Kolejnym razem to była budowa statków podczas I wojny światowej, co też znowu nie trwało długo. Gdy wojna się skończyła, zapotrzebowanie się skończyło. I czwartym takim cyklem był tak zwany boom wokół Boeinga, a ostatnim cyklem, to jak pewno większość z Was kojarzy, to jest Big Tech. Dlatego, że tutaj to miasto to jest Dolina Krzemowa 2.0, a wiadomo, wraz z San Francisco jest to miasto najbardziej znane z obecności firm technologicznych. Tutaj zaczynały takie firmy jak Microsoft czy Amazon. Stąd też jest niepowiązane oczywiście z technologią, ale stąd też jest Starbucks. Zapap to niezależna wytwórnia założona w 1986 roku przez tych dwóch gości. To oni chcieli, żeby zespoły stąd były równie rozpoznawalne jak zespoły z Londynu, z Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles i tak dalej. To oni wydali pierwszy album grunge'owy i potem zyskali sławę w latach 90. wydając największych typu Nirvana, Soundgarden i tak dalej. Oni widzieli, że muzycy, którzy tutaj działają, tak naprawdę kosztuje ich to bardzo dużo pracy, dlatego że normalnie na co dzień pracowali w swoich raczej niezbyt dochodowych, jak to się w Stanach mówi, shitty pracach, a po godzinach po prostu starali się tworzyć jak najlepszą muzykę potrafią. I tych dwóch gości chciało właśnie, żeby te zespoły były rozpoznawalne, żeby osiągnęły sukces, żeby ci ludzie, ci muzycy mogli się już skupić tylko na muzyce. I tutaj mamy taki sklepik pamiątkowy
związany z tą pierwszą wytwórnią, która wydawała muzykę grunge. To jest Mudhoney Honey. To jest zespół, który i zwłaszcza ta płyta, która zainspirowała Cobaina i Nirvana. To co bierzemy? Te dwie rzeczy. Jeżeli mówimy o korzeniach grunge, to płyta Superfast Big Muff, nagrana przez Mudhoney, to naprawdę ważna inspiracja dla sceny. Wydana została w październiku 1988 roku. Nazwa płyty odnosi się do gitarowego efektu typu fuzz firmy Electro Harmonix, który słychać wszędzie na tym wydawnictwie. Brzmienie jest surowe i jazgotliwe. Jak wspominałem, grunge ciężko określić jako gatunek muzyczny, gdyż jego inspiracje były bardzo szerokie. Ten album mógłby być określony jako punk rock i właśnie zespoły będące bardziej po punkowej stronie grunge'u inspirowały się tym materiałem. Na przykład wspomniana Nirvana. Ta wersja płyty to dwupłytowe rozszerzone wydawnictwo, gdzie w buklecie znajdziemy różne rebeliancko-punkowe historie związane z tą grupą. Mudhoney ma korzenie w innym zespole. I to nie tylko korzenie muzyczne, ale przede wszystkim personalne. Green River to wręcz zespół kolebka dla grunge'u. Założony już w 1984 roku, wtedy też debiutował z epką Come On You. Jednak nie sprzedawała się ona za dobrze. Następną płytą była Dry As Bone, pierwszy materiał wydany przez Sub Pop Records i właściwie zaliczył on poślizg z powodu braków finansowych po stronie wytwórni. Zresztą Sub Pop było tak, że na początku udawali, że mają pieniądze, a potem gdy stali się częścią dużej korporacyjnej wytwórni, udawali, że są niezależni, mali i podziemni. Dla Sub Pop Dry As a Bone był pierwszym wydawnictwem nie będącym kompilacją. Zawartość tego krążka to znowu zakorzenione w punku surowe i jazgotliwe brzmienie, które tu i ówdzie spotyka metalowe patenty. Materiał wyszedł w czerwcu 1987 roku, ale gotowy był już w 1986 w lipcu. Przypisuje mu się historyczną pozycję nie tylko przez zawartość muzyczną, ale dlatego też, że Sub Pop promował go pod hasłem Ultra Loose Grunge that destroy the morals of a generation. Już tu widać, że właściciele wytwórni umieli w marketing i szukali właściwego określenia i haseł do promocji Seattle i jego muzyki, a ich strategia, by bardziej promować gatunek i wytwórnię niż samych twórców, okazała się naprawdę działać. A o tym, co łączy Mudhoney, Pearl Jam i Green River, za chwilę. Melvins i ich pierwszy album wydany w 1987 roku to potężna inspiracja nie tylko dla grunge'u, ale także dla metalu czy noise rocka. Glue Porch Treatment nie jest w żadnym stopniu przystępną radiową płytą. Kompozycje są ciężkie i często bardzo wolne, pełne sprzężeń gitarowych i jak się to w żargonie muzycznym mówi, są pełne brudu. Szarpane tempo, nieprzewidywalne zmiany, bardzo dziwne teksty. Tego jest mnóstwo na tym albumie. Buzz Osborne, gitarzysta, wokalista i lider zespołu, był mentorem dla Kurta Cobaina. Byli z tego samego małego miasta, Aberdeen, w stanie Washington. Buzz zawsze pisał muzykę, nie zwracając uwagi na trendy, ignorując typowe piosenkowe, przyjazne radiu struktury kompozycji. To on także polecił dołączenie do Nirwany perkusiście Dave'owi Grohlowi, którego styl i gra miała ogromny wpływ na przyszłość tego zespołu. Melvins i Buzz Osborne był często wspominany jako inspiracja przez Soundgarden i podobno był ulubionym zespołem Cobaina. Dlatego Buzz też nieraz drwił z fanów grunge'u, zwłaszcza tych, którzy stali się nimi, gdy gatunek był na szczycie popularności. Gdy ci nie mogli zrozumieć i uwierzyć w wielkość i ważność Melvinsów dla ich ulubionych kapel, które były znacznie bardziej popularne i komercyjne niż Melvins.
Soundgarden fans can't understand, a lot of them can't understand why they would ever like a band like us. It's because you can't understand them at all. Truth. So you don't believe it. You don't see why, because you don't understand it. There's nothing I can do about that. That's just the way that it is, and I don't mind it. The Melvins nie tylko zainspirowali Seattle, bo gdy przyjechali podczas trasy do Nowego Orleanu, tak naprawdę cała scena sludge'owa w Nowym Orleanie powstała po tym, jak Nowy Orlean poszedł zobaczyć Melvinsów. I Melvinsi tak naprawdę nie są do końca zaliczani do grunge'u, tylko do sludge'u. The Melvins nie byli z samego Seattle, oni byli chyba jakąś godzinę, 20 minut od miasta oddaleni i jak gdyby połączenia Melvinsów z wczesną Nirvaną są oczywiste. Basista Nirvany chciał grać w Melvinsach, a Kurt Cobain podobno był ich technicznym podczas tras. Natomiast ten drugi zespół, o którym mówię, Green River, to już był stricte zespół grunge'owy, jeden z pierwszych, założony w 1984 roku. Składał się z dwóch członków późniejszego Pearl Jam i Marka Arma, który potem założył Mad Honey. I właściwie Green River, jego wydawnictwa wydane przez Zappa właśnie, są uznawane za jedne z pierwszych grunge'owych wydawnictw, które wyszły z Seattle. Mark Arm, w przeciwieństwie do członków Pearl Jam, chciał pozostać niezależnym, małym, powiedzmy, artystą, bardzo takim wiernym swoim korzeniom i tak dalej, podczas gdy członkowie Pearl Jam chcieli kontraktu z większą wytwórnią i chcieli po prostu prawdziwego sukcesu komercyjnego. I tak oto oni odeszli założyć Pearl Jam, a Mark założył Mad Honey. I jedna z płyt, Mad Honey, właściwie pierwsza, była wielką inspiracją dla Kurta. W międzyczasie zgłodniliśmy, więc trzeba było wyskoczyć coś zjeść. W Seattle tak naprawdę jest bardzo dużo imigrantów z Azji, dlatego że to jest zachód Stanów, więc mają tu blisko. To miasto ma generalnie bardzo dobrą kuchnię, jeżeli chodzi o wszelkie kuchnie świata, a zwłaszcza właśnie azjatyckie, no i seafood, no bo jesteśmy przy Pacyfiku. Właściwie miejsca tego typu, które serwują chicken teriyaki w Seattle, znajdziecie na każdym rogu. Jest to jedno z najpopularniejszych dań, które tutaj można zjeść. To jest właśnie chicken teriyaki. Ja nie wiem, czy ty to będziesz lubić, bo to jest słodkie. Kurczak jest bardzo dobry, bo jest soczysty, a teriyaki jest trochę na słodką. I ryż jest super przygotowany. Za dwie takie porcje to było niecałe $30. Okej. Teriyaki zjedzone. Było dobre. I teraz jedziemy się napić kawy. Dlatego, że jest bardzo zimno i fajnie byłoby się czymś ogrzać. A oni tam jeszcze klimą dawali. Nie wiem po co, jak jest tak chłodno na polu. A jeżeli chodzi o kawę, no to Seattle jest bardzo znane z jego nadmiernego spożycia kawy. Dlatego, że ta pogoda tutaj nie jest zbytnio energetyczna. Powiedziałbym, że jest bardzo senna i jest ciemno bardzo szybko i pochmurno i tak dalej. No to rozumiem, że piją dużo kawy i dlatego podejrzewam, że Starbucks się wybił stąd. Natomiast Starbucks nawet nie jest najlepszą kawą w tym mieście. My pojedziemy prawdopodobnie wypić sobie coś lepszego niż Starbucks. No i jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Musimy wrócić do naszego tematu załatwiania sprzętu muzycznego. Wspomniane pierwsze grunge'owe zespoły nie wzięły się znikąd. Seattle miało już wcześniej scenę muzyczną, w latach 80. głównie punkową, a wcześniej, jak to sami muzycy mówili, w mieście były tylko słabe kopie popularnych kapel i może maksymalnie 5 klubów, gdzie można było grać na żywo. Seattle było wtedy śpiącym portowym miastem, któremu daleko było do tego, czym jest dziś. Dlaczego więc w ogóle powstała tu tak żywa i różnorodna scena? Odpowiedź jest dość oczywista. Z powodu zapotrzebowania na muzykę na żywo i ogólne nocne życie. W czasach przedgrunge'owych duże i nawet też mniejsze zespoły nie kwapiły się, by w swoich trasach koncertowych uwzględnić północno-zachodni Pacyfik. Popatrzmy na mapę. Z dużych miast, jak Sacramento czy San Francisco w Kalifornii,
do samego Portland w Oregonie jest 9 czy 10 godzin jazdy, a żeby dotrzeć do Seattle, trzeba dołożyć kolejne 3 godziny. Mówiąc wprost, nie było opłacalne dla kapel, by dokładać tyle drogi dla niezbyt popularnych miast w tym odizolowanym regionie. Ten brak podaży dla popytu na muzykę spowodował, że znudzeni młodzi ludzie wzięli sprawy we własne ręce. Najpierw punkowcy, a potem cała reszta. Grali gdzie się tylko dało, a to na domowych imprezach, a to wynajmowali garaże i pustostany, by organizować koncerty. W ten sposób utorowali drogę dla grunge'u. My band? Soundgarden. Oh no, Nirvana. I'm sorry. Pearl Jam. Ale nie tylko dla grunge'u, bo podobny scenariusz zdarzył się w Portland, gdzie do dziś podziemna muzyka ma się wyśmienicie. W miejscu, w którym się teraz znajduję, mieścił się Music Bank, czyli taki kompleks salek prób, gdzie Lenny Stanley, wokalista Alice in Chains, zaczął pracować. Nie tylko pracować, tylko zaczął tam także mieszkać, mimo że było mu to surowo zabronione, to spał i żył w tym miejscu. Ten budynek już nie istnieje, natomiast cała sceneria pozostała taka sama. I tam grał ze swoim zespołem, wtedy nazywającym się Sleeve, i oni nawet wynajęli salkę prób, która nie była salką prób, tylko była jak gdyby schowkiem na miotły, także tam się ledwo co zmieścili w 4. Po pewnym czasie Lenny poznał Jerry'ego Cantrella, gitarzystę, który grał w zespole z Tacomy, czyli z miasta z tej aglomeracji leżącego na południe od Seattle. I Jerry się tutaj przeprowadził, natomiast nie miał żadnej tutaj rodziny, tak, i ani znajomych, i Lenny przyjął zupełnie obcego dla niego człowieka pod ten dach tutaj na salkach prób i Jerry zamieszkał z nim w tym miejscu, a potem zrobili po prostu deal. Jerry grał w swoim zespole, Lenny grał w swoim, natomiast Jerry pogrywał na gitarze u Lenniego, a Lenny śpiewał u Jerry'ego. Po pewnym czasie zespół Jerry'ego zaczął wymagać większego zaangażowania i stwierdzili, że potrzebują stałego wokalisty, więc zaczęli przesłuchiwać różnych wokalistów właśnie na tych salkach prób, które się tutaj mieściły. Przez co Lenny, który tu mieszkał, po prostu go to bardzo mocno irytowało. Mówił, że ci kolesie brzmią beznadziejnie i tak dalej. W pewnym momencie się wkurzył i stwierdził: okej, będę waszym wokalistą. I tak narodziło się Alice in Chains. Przynajmniej ten skład, który jest najbardziej popularny, oryginalny skład tego zespołu, jeden z najważniejszych zespołów z tego miasta, który tak naprawdę działa do dziś, oczywiście po zmianie wokalisty. No także jest to historyczne miejsce. Nie dziwi mnie zupełnie, że jest umiejscowione w dzielnicy przemysłowej, dlatego że, tak jak mówię, większość miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie zespoły mają próby, właśnie są ulokowane w takich przemysłowych, brudnych dzielnicach. Tak samo my mamy w St. Petersburgu naszą salkę tak naprawdę w starych magazynach. Także jak widać, to zawsze tak wyglądało. Zresztą tutaj możecie zobaczyć za mną, jak to wygląda. A tu przebijemy wam zdjęcie, jak to wyglądało właśnie pod koniec lat 80. Nadal jesteśmy na dzielnicy, w której Alisi zaczynali, mieli swoją pierwszą salkę prób. I tutaj widzicie, tutaj był sklep, który nazywał się United Electronic Motors, ale jest zamknięty na stałe. Natomiast słyszymy, że ktoś ma próbę, bo to nie leci nagranie na pewno.
Właśnie w takich miejscach tworzyła się historia grunge'u, wówczas dopiero raczkująca, bo powstanie Alice in Chains to 1987 rok. Z innych znanych miejsc, gdzie zespoły grały próby, było Soundhouse. Warto dodać, że scena w Seattle była bardzo solidarna i zespoły prędzej współpracowały ze sobą, niż kopały dołki pod innymi, czego nie można powiedzieć o wielu innych scenach. Zespoły nie tylko dzieliły wspólny management, salki prób, sprzęt itd. Lubili też oni ze sobą po prostu dżemować, dzięki czemu otrzymaliśmy kilka ciekawych projektów pobocznych. Uformowanie Alice in Chains to niesłychanie ważna dla gatunku data. I nie mówię tego dlatego, że jest to mój ulubiony zespół grunge'owy, ale Alice in Chains właśnie było jednym z pierwszych zespołów, które podpisały kontrakt z dużą wytwórnią. Na przełomie 1988 i 1989 roku duże firmy zaczęły pojawiać się w mieście zainteresowane informacjami o tutejszej scenie. Agenci pojawiali się na różnych koncertach, by oceniać potencjał zespołów i niektórym z nich zaoferować kontrakt. Tak w tamtych czasach to działało. Zespół podpisywał kontrakt i dostawał określony budżet na nagranie albumu. Wówczas taki budżet mógł być naprawdę obfity. W przypadku zespołów z renomą możemy mówić o kwotach od $100,000 do $500,000. Warto dodać, że wtedy dolar miał dwukrotnie większą wartość niż dziś. I tak oto Soundgarden był jednym z pierwszych szczęśliwców z kontraktem. Umowę z A&M Records podpisali w 1988 roku. Jej owocem jest druga pozycja w ich dyskografii, Louder Than Love, która została wydana we wrześniu 1989 roku. Ten album sprawił, że muzycy w Seattle zaczęli się czuć częścią czegoś większego, że trafili na właściwy moment we właściwym miejscu. Wiadomo, wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, gdzie to wszystko zajdzie, ale czuć było zapał i podekscytowanie na scenie Seattle. Louder Than Love doszło do pozycji 128 na liście Billboard. Album jednak borykał się z problemami spowodowanymi niektórymi kontrowersyjnymi tekstami. Co do inspiracji, słychać tu mnóstwo lat 70., a zwłaszcza zespołów, można powiedzieć, cięższych, jak Black Sabbath czy Led Zeppelin. Zespół zmieszał to z Melvinsami, czy jak sami muzycy zespołu wspominali, z Killing Joke i Bauhaus. Struktury utworów na tym albumie są dość zaawansowane, z częstymi zmianami tempa i bardzo nieoczywistym metrum. Utwór I Awake zawiera metrum takie jak 4/4, 6/4, 9/8, 11/8 i 14/8. Jeżeli nie wiesz, co to metrum, to spieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o to, że w muzyce mamy coś takiego, dzięki czemu wiemy, jak akcentować dany motyw albo riff. Jednocześnie ta rzecz, czyli metrum, dzieli nam albo określa, jak długo trwa dany motyw, riff, melodia, albo jak długo trwa jego fraza, w sensie ile bitów, tak? I w naszej kulturze zachodniej najbardziej popularnym metrum jest 4/4, czasem 3/4, jak w walcu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czy 6/4 na przykład w balladach, dość często stosowane. Najlepiej jest po prostu pokazać to na przykładzie. Mamy taki motyw muzyczny, napisany przez Alice in Chains. Jak widzisz, pulsacja jest ogólnie na 4 i tak jakby możemy zobaczyć, że w 4 bitach mieści nam się jakaś fraza melodii, tak? Cała melodia składa się z 16 bitów, ale jest ona podzielona na 4, czyli 4 razy po 4, tak? I teraz 4/4, 6/4, 8/4, 2/4 to są metrum standardowe, bym powiedział, bo są parzyste. Innym rodzajem metrum jest metrum nieparzyste. One dla nas, ludzi z kultury zachodniej, są znacznie bardziej tricky. Jak na przykład policzyć 7/4.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. I od nowa. Jak na przykład w tym riffie napisanym przez Soundgarden na płycie Bad Motorfinger. Całość muzyki podana jest w średnim i wolnym tempie z bardzo ciężkim, heavy metalowym brzmieniem gitar, nad którymi panują potężne wokale Chrisa Cornella, który by the way miał skalę głosu przekraczającą 4 oktawy. Zaznaczę, że przeciętnemu mężczyźnie skala głosu zamyka się w 2 oktawach. Kolejnym, drugim zespołem, który podpisał kontrakt z dużą wytwórnią, był Mother Love Bone, a owocem, i to dosłownie, ich pracy był album Apple. Wydany on został w 1990 roku z poślizgiem spowodowanym tragiczną i nagłą śmiercią lidera i wokalisty zespołu Andy'ego Wooda. Tak szczerze nie do końca sam rozumiem, dlaczego ten zespół zaliczany jest do grunge'u. Dla mnie brzmi on bardziej jak glamowo-hard rockowy zespół z Los Angeles tamtych lat. Niektórzy mówią, że ten album to bardziej grunge glam i może coś w tym jest, ale na moje ucho niewiele tutaj grunge'u. Natomiast wiele ten zespół zrobił dla zwrócenia uwagi na Seattle. I szkoda, że nie wiemy, gdzie zaszedłby on muzycznie i komercyjnie, gdyby nie właśnie tragiczna śmierć Andy'ego, o której opowiem później w tym materiale. I w ten sposób wracamy do Alice in Chains, który był właśnie trzecim zespołem podpisującym kontrakt z dużą wytwórnią, a mianowicie Columbia Records, czyli dzisiejszym Sony. Columbia zasponsorowała nagranie Facelift, czyli debiutu Alice'ów, który wyszedł w 1990 roku. Płyta ukazuje metalowe korzenie gitarzysty Jerry'ego Cantrella, postaci niesłychanie ważnej w muzyce rockowej. Znowu utwory utrzymane są raczej w średnim i wolnym tempie. Riffy są ciężkie, z bardzo chwytliwymi, zakorzenionymi w bluesie zagrywkami i patentami. Brzmienie gitar do dziś jest wzorem do naśladowania dla wielu gitarzystów, gdyż mamy do czynienia z niesamowicie zbalansowaną ścianą gitarowego przesteru. Jak na debiut zespół prezentuje niesłychanie dojrzały, własny i niepodrabialny styl. Styl ten ludzie nieraz opisują jako muzyczne odzwierciedlenie heroiny i ma to sens, patrząc na dalszą historię tego zespołu. Oprócz riffów i brzmienia, niezwykle ważnym elementem jest groove'owa gra perkusisty Stina Kineya. Zresztą Alice mieli też świetne linie basowe i ogólnie sekcja rytmiczna stanowiła fundament dla mocy, jaki ten zespół potrafił osiągnąć w niektórych utworach. Nie sposób opisać styl Alice in Chains bez wspominania o wokalach Lenniego Stanleya. Obdarzony był on wręcz nadludzko mocnym głosem o niepowtarzalnej barwie i bardzo szerokiej skali wynoszącej ponad 3,5 oktawy. Coś koło tego, co ja pamiętam, że Freddie Mercury miał. Jakby samo to w sobie nie było unikalne, pisał on bardzo ciekawe i nietypowe melodie, które były harmonizowane przez gitarzystę Jerry'ego. Używali oni nietypowych interwałów, czyli odległości między dźwiękami, które się harmonizują. W teorii można byłoby powiedzieć, że takie interwały nie powinny działać, ale Alice wręcz byli w stanie niemalże zmusić je, by brzmiały dobrze. Facelift był pierwszym grunge'owym albumem, który wbił się do 50 listy Billboard. Sięgnął 42 miejsca. Ich singiel promujący ten album o tytule Man in the Box okazał się ogromnym sukcesem, pomimo że Jerry musiał walczyć z szefami wytwórni, by to właśnie ten utwór pełnił rolę singla. Mówili mu, że utwór jest za wolny, że w ogóle riff jest za wolny. Mieli też problemy z tekstem, a właściwie fragmentem mówiącym Jesus Christ, deny your maker. Obstawiając ten singiel i upierając się przy nim, Jerry udowodnił coś, co jest dla mnie niesamowite. Wiecie, ten gościu miał wtedy dopiero 24 lata i był w stanie kłócić się o swoje i walczyć o swoje z managementem bardzo dużej korporacji i udowodnić im,
że ma rację. Za tymi 3 przykładami, czyli Louder Than Love, Soundgarden, Apple, Mother Love Bone i Facelift, Alice in Chains, poszły kolejne zespoły. Na przykład Screaming Trees, który zwrócił uwagę Epic Records w 1990 roku. W tym samym roku Nirvana zainteresowała Geffen Records. Rok później, bo w 1991, Epic Records, ci sami co podpisali kontrakt z Screaming Trees, odkryli Pearl Jam. I tak oto Seattle zaczęło wpychać się do mainstreamu, ale grube lata miały dopiero nadejść. Dobra, czas wrócić do naszej misji zdobywania sprzętu muzycznego. Ogólnie stwierdziliśmy, że nie będziemy szukać w sklepach muzycznych, mimo że sklepy muzyczne w Seattle są zarąbiste, tylko po prostu posłużymy się marketplace'em. Nie wiem jak sytuacja u Ciebie, Martyna, bo żeśmy się podzielili. Ja sobie szukam swojej gitary, Martyna szuka swojej. I budżet mamy 1000 baksów. Odpisałeś w ogóle coś? Właśnie to było jajo, bo napisałem do 1, 2, 3, 4, 5, 6 gości i tylko jeden mi odpisał na ten. No odpisał już. Wow. Tak, i chyba wezmę tą gitarę. No to za ile masz? No? Gdzie ją odbieramy w ogóle? Ona jest za 700 baksów. Zjadłem twój budżet. A mamy budżet 1000, tak? Tak. I musimy ją odebrać z Capitol Hill. To ja Ci powiem, że ja się już umówiłam z jednym kolesiem. Mi odpisał. I ona nie kosztuje 300 baksów. Tylko... No a to skoro ja mam odebrać z Capitol Hill, to możemy napisać do Eryka, naszego znajomego z St. Petersburga. I on żył w Seattle właśnie na Capitol Hill przez 2 lata między 2001 a 2003 rokiem i właśnie mówił, że tam było super. On był barmanem w którymś z tych najlepszych hoteli tam i wtedy właśnie muzycy, którzy się tak jak gdyby wynieśli z tych innych grunge'owych dzielnic typu like Belltown i tak dalej, oni przesiadywali dużo na Capitol Hill i właśnie on miał okazję poznać wielu z nich przychodzących do baru, a to gitarzystę Soundgarden, a to poznał Scotta Waylanda, mimo że on nie jest w ogóle z Seattle. Wygląda na to, że on tu żył w tamtych czasach. To są czasy, jeszcze jak grał w Stone Temple Pilots, tuż przed tym jak go wyrzucili i dołączył potem do zespołu Velvet Revolver, to on właśnie wtedy przynajmniej przesiadywał w Seattle i Eryk mi opowiadał, jak go spotykał w barze dość często, ponieważ Scott zabujał się tam w barmance, która była z Brazylii, mimo że był żonaty, to przesiadywał tam non-stop, by tylko spędzać czas z barmanką, więc kolega miał okazję z nimi imprezować i tak dalej, także to jest dość ciekawe doświadczenie właśnie pokazujące jakie to miasto było jeszcze wtedy. Teraz nie wiem ile z tego zostało, tak naprawdę ciężko określić podczas tak krótkiej wizyty, a jakaś scena tu jest nadal, ale wydaje mi się, że to już trochę przebrzmiało. No na pewno. Sporo osób się wyprowadziło. Jak gdyby Big Tech teraz tutaj jednak króluje, a nie Przejmuje. muzyka. Miasto stało się dosyć drogie, a tam gdzie jest drogie miasto, tam nie ma muzyków. Ja w ogóle nie mówiłem o tym jeszcze tutaj, ale to miasto ma 4 miliony w aglomeracji i jest jednym z droższych miast w Stanach do życia. Tak naprawdę dom tutaj chyba mediana wynosi coś $750 000 czy coś takiego, także tu jest bardzo drogo żyć. Poruszanie po tym mieście jest tragiczne. High five się.
Witam, nadal w Seattle, tym razem na najstarszej dzielnicy tego miasta, Pioneer Square. Za mną nie wiem, czy będzie widać, ale tam jest zatoka i góry, wielkie góry. To miasto potrafi mieć mega urokliwe miejsca i właśnie ta dzielnica jest jednym z takich miejsc. Jest to pierwsza dzielnica właściwie, stąd miasto się rozrosło i my teraz idziemy, tak jak zawsze, śladem grunge'u pod bar, pod venue, które się nazywa Central Saloon. Ten bar jest bardzo ważny, dlatego że jest to jeden z najstarszych barów w ogóle w Seattle. Został otwarty w 1892 roku i działa właśnie, jak widzicie, do dziś. A dlaczego on był ważny dla sceny grunge'owej? No, każdy z większych zespołów tutaj grał, w tym Nirvana grała tu swój pierwszy koncert w Seattle, który doprowadził ich do kontraktu z tą wytwórnią. Co jest super, jeżeli chodzi o to miejsce. Jak widzieliście, różne miejsca, w których byliśmy, już poznikały z mapy. To miejsce nie zniknie, dlatego że właściciele biznesu w 2022 roku bodajże kupili cały ten budynek i powiedzieli, że po prostu ten biznes się nie zmieni. Ani lokalizacja się nie zmieni, ani nazwa się nie zmieni. Także najprawdopodobniej ten bar będzie trwał. Polecam ten bar, dlatego że wystrój jest zarąbisty. Można dużo zobaczyć takich pamiątkowych plakatów czy zdjęć zespołów, które tu grały. Klimat jest po prostu super, a jednocześnie selekcja piwek i alkoholi dopisuje i akurat ja piję jakąś citrę czy IPA i jest przepyszne. I wszystkiego najlepszego. Dzisiaj urodziny Kamila. To prawda. Coraz starszy. Natomiast to jest najważniejsze. Co to znaczy? To znaczy, kradnij wszystko, idź paj. Gdy lata 80. ustępowały 90., o Seattle można było mówić, że ma ono prosperującą, tętniącą życiem scenę muzyczną. Natomiast w samym mieście ludzie drwili trochę z tego określenia, mówienia w ogóle o scenie. Uważali, że to zaraz przeminie i wszyscy wrócą do swoich normalnych, codziennych prac i zajęć. Po prostu przewidywali, że zainteresowanie miastem za chwilę się skończy. Jednak rzeczywistość wydawała się zmierzać w zupełnie odwrotnym kierunku, ponieważ powstawały kolejne kapele, a grupy, które miały już poważne kontrakty i debiutanckie albumy na swoim koncie, zaczęły pracować nad następcami tych albumów.
Albumów, które gdzieś tam powoli przebijały się do świadomości mainstreamu. Jak to się mówi, kuto żelazo, póki było gorące. Jesteśmy właśnie w barze, gdzie w piwnicach tego baru Nirvana miała swoje próby po prostu między albumami Bleach i Nevermind. Czyli właściwie cały album Nevermind, ten kultowy album, zespół go ćwiczył tutaj. Jest królestwo. Także w piwnicach tego baru, tak jak mówiłem, Nirvana miała swoje próby przed najważniejszym albumem, który wyszedł w 1992 roku. Tam, by the way, jest do venues, gdzie są grane koncerty. Będziemy dalej eksplorować ulicę Belltown, natomiast ten bar ma super punkowy klimat, bardzo niskie sufity, ciekawe oświetlenie, muzyka bardzo łatwo wypełnia te wnętrza. 24 września 1991 roku wyszedł album, który zmienił całą rzeczywistość Seattle i grunge'u. Było to drugie wydawnictwo Nirvany zatytułowane Nevermind, a fakt, że prawdopodobnie każdy z Was kojarzy okładkę tego albumu, mówi sam za siebie o sukcesie, jaki Nirvana osiągnęła tym albumem. Jest to pierwsze dla zespołu nagranie z perkusistą Dave'em Grohlem, a także pierwsze wydane przez dużą wytwórnię DGC Records. Brzmienie Nevermind jest zdecydowanie bardziej wypolerowane i przyjazne radiu niż w przypadku debiutu Bleach. W związku z czym pojawiły się oczywiście zarzuty, że zespół się sprzedał i na nic zdały się zapewnienia Cobaina, że on z mainstreamem i byciem gwiazdą nie chce mieć nic wspólnego. Jeżeli chodzi o warstwę liryczną, Nevermind potrafi łączyć dość ciemny klimat z humorystyką, ale także niektóre treści mają bardzo mącący, niepokojący wydźwięk. W tamtym czasie taka tematyka tekstów była w totalnej opozycji do tego, co grał mainstream, czyli główny nurt. Skierowana była ona przeciwko establishmentowi, seksizmowi, mówiła o frustracji, alienacji i o trudnej, problematycznej miłości. Sukces Nevermind był kompletnie nieoczekiwany. Już w pierwszym tygodniu album sprzedał się w ilości 300 000 egzemplarzy, a MTV non-stop grało klip promujący płytę, klip do utworu Smells Like Teen Spirit. Co ciekawe, gdy Nirvana nakręciła ten klip, wszyscy myśleli, że MTV nawet nie będzie chciało tego zagrać. Końcowo album zdeklasował w rankingach Michaela Jacksona i sprzedał się w ilości ponad 30 milionów kopii na całym świecie, co czyni go jedną z najlepiej sprzedających się płyt wszechczasów. Wspomnę, że Geffen na początku do sklepów dostarczył tylko 46 000 kopii, a jego oczekiwania, takie optymistyczne oczekiwania, były, że album końcowo sprzeda się w ilości 250 000 egzemplarzy. W tamtym czasie Cobain z jakichś powodów, nie wiem dlaczego, ale był zainteresowany podwodnymi porodami i chciał, aby taki poród znalazł się na okładce albumu. Chyba nie muszę mówić, że wytwórnia nie była zbytnio zachwycona takim pomysłem. Stanęło więc na planie B, czyli
nagim noworodku płynącym za dolarem zawieszonym na haczyku. Ta wersja okładki, którą znacie. Chłopcem na okładce jest Spencer Elder, czyli tak naprawdę dziecko znajomych fotografa, Kirka Wedlera. Za tą podobno 15-sekundową sesję chłopak, a właściwie jego rodzice, otrzymali ogromną sumę, wynoszącą $200. W 2021 roku, gdy album obchodził 30-lecie, Spencer, czyli to niemowlę z okładki, a dzisiaj już właściwie dorosły mężczyzna, postanowił pozwać Cobain Estate, czyli spadkobierców majątku Cobaina, uważając, że sesja była po prostu wykorzystaniem seksualnym. Sąd odrzucił jednak jego pozew, zresztą Spencer sam wielokrotnie we wcześniejszych latach lubił próbować odtworzyć tą okładkę z jego aktualnym wizerunkiem. Oprócz wspomnianego Smells Like Teen Spirit, z tego albumu pochodzą takie znane utwory jak Come As You Are, In Bloom czy Lithium. Dodatkowo akustyczny ponury Something in the Way trafił na soundtrack ostatniego Batmana. Maybe it's beyond saving, but I have to try. Uformowany w 1990 roku na gruzach Green River, Mother Love Bone i Temple of the Dog, zespół Pearl Jam wydaje swój debiutancki album Ten. Do publiki trafił on 27 sierpnia 1991 roku. Materiał został skomponowany przez gitarzystę Stona Gossarta i Jeffa Amenda, czyli basistę zespołu. Tych dwóch gości grało właściwie we wszystkich trzech wspomnianych wcześniej zespołach. Skład uzupełnili Eddie Vedder na wokalu, Mike McCready na gitarze solowej i perkusista Dave Cruiser. Album wydany został przez Epic Records i w odróżnieniu do punkowo zakorzenionej Nirwany, Pearl Jam inspirował się głównie klasycznym rockiem. Zresztą album klasyfikowany jest nie tylko jako grunge, ale także jako rock alternatywny czy po prostu hard rock. Brzmienie tego albumu jest naprawdę przestrzenne, z ogromną ilością pogłosu, a tematyka tekstów obraca się wokół samotności, izolacji, depresji, tendencji samobójczych czy morderstw. Materiał przyjęty został bardzo entuzjastycznie przez krytyków i dobrze w sumie jego zawartość opisał jeden z nich, mówiąc, że Pearl Jam udało się stworzyć naprawdę dużo dramatu, używając po prostu 3 power akordów pływających w pogłosie. Jeżeli chodzi o sprzedaż tego wydawnictwa, to początkowo nie szła ona za dobrze, ale już w drugiej połowie 1992 roku album osiągnął status złotej płyty i wbił się na 2. miejsce listy Billboardu. Ciekawe jest to, że album trzymał się na listach Billboard przez 264 tygodnie, co czyni go jednym z 15 najwyżej klasyfikowanych wydawnictw w historii list Billboard. Na dzień dzisiejszy sprzedaż albumu zamyka się w 15 milionach kopii na całym świecie, a najbardziej znane utwory z tej płyty to Alive, Even Flow czy Jeremy. By the way, kiedy pierwszy raz słyszałem ten utwór z Martyną, myśleliśmy, że Eddie śpiewa w refrenie Pierogi z Bobem, yeah. A prawda jest taka, że śpiewa Jeremy Spoken. Cool story, bro. Wrześniem 1992 roku ukazał się kolejny ogromny sukces grunge'u. Druga płyta Alice in Chains, zatytułowana Dirt. Utwory w dużej mierze napisane podczas tras promujących debiut Facelift przybrały znacznie ciemniejszy i mroczniejszy charakter niż na poprzedniku. Album jest, można powiedzieć, półkoncepcyjną płytą, która opowiada o personalnych zmaganiach i problemach egzystencjonalnych, o znalezieniu słodkiej ucieczki od nich w używkach, a zwłaszcza heroinie. Podmiot liryczny jest przekonany, że jest to jedyna słuszna odpowiedź na traumę. Im dalej w album, tym muzyka staje się coraz bliższa piekła, by tylko nasz bohater
uświadomił sobie, że to wszystko było błędem. Jest to właściwie opis życia wokalisty Lenniego Stanleya, który wówczas z sukcesem wyszedł z uzależnień, przechodząc właśnie przez piekło. Po tym odwyku można powiedzieć, że po raz pierwszy od wielu lat Lenny był w dobrej formie psychicznej, jak i fizycznej. Brzmieniowo Alice in Chains czerpie inspirację z muzyki metalowej, także przez album towarzyszy nam potężna ściana gitarowego przesteru, jednakże jeszcze lepiej zbalansowana harmonicznie niż na debiucie. Gdy Dirt został wydany, dotarł on do 6. miejsca na liście Billboard. Utrzymał się na niej przez 102 tygodnie. Końcowo wydawnictwo sprzedało się w ilości 5 235 000 kopii i pozwoliło zespołowi osiągnąć światową rozpoznawalność. Znane utwory z tego albumu to otwierający Them Bones, zamykający Wood, Down in a Hole, Rooster czy Angry Chair. Super Unknown to 4. album formacji Soundgarden. Jest to 3. album pod skrzydłami dużej wytwórni A&M Records. Poprzednik Super Unknown, Bad Motorfinger, wydany właśnie w czasach Nevermind czy Ten, poradził sobie naprawdę nieźle komercyjnie, jednak Soundgarden na prawdziwy sukces musiał czekać jeszcze 3 lata. Super Unknown pokazuje szerokie inspiracje zespołu. Oprócz nadal bardzo widocznych metalowych korzeni, rodzi się tu nowy styl tej kapeli, dodając elementy popu czy psychodeli, chowając w cień punkowe wpływy. Jest to zdecydowanie najbardziej dotychczas różnorodny twór w dorobku Soundgarden. Zespół nadal uwielbia kombinować z nietypowym metrum i używa wielu różnych i czasem bardzo nietypowych strojeń gitar. W jednym z wywiadów ich gitarzysta wspomniał, że użycie nietypowych metrum jest zupełnie przypadkowe. Po prostu oni czuli w ten sposób te riffy i motywy muzyczne i tak je po prostu grali i dopiero gdy nagrywali, to wychodziło, że to jest takie albo takie metrum. I jest to naprawdę dość zaskakujące, bo przeważnie ludziom ciężko jest czuć puls właśnie nieparzystego metrum. Tekstowo jak na grunge przystało, mamy do czynienia z dość mrocznym i tajemniczym materiałem. Album debiutował na 1. miejscu na liście Billboard. Końcowo na świecie do dnia dzisiejszego sprzedano około 9 milionów jego kopii. Znane utwory pochodzące z tego wydawnictwa to Black Hole Sun, Spoonman, The Day I Tried to Leave, My Wave czy Fell on Black Days. Z innych albumów wartych wspomnienia z tego okresu jest Sweet Oblivion zespołu Screaming Trees. Jest to wydawnictwo, które może nie osiągnęło komercyjnie sukcesu na miarę poprzednio wymienionych płyt, natomiast na pewno poszerzyło stylistykę grunge'u i miało swój własny styl jego grania. Dodatkowo liderem jest wokalista Mark Lanegan, którego głos jest wśród najciekawszych w gatunku. Album wydany został we wrześniu 1992 roku i był to najlepiej sprzedający się album Screaming Trees. Zawiera on elementy psychodeli czy folka, stąd moje stwierdzenie o rozszerzaniu stylistyki grunge'u. Zespół otarł się tutaj o główny nurt i może gdyby szybciej wydał następcę, byłby zdecydowanie bardziej rozpoznawalną nazwą. Ale dlaczego tak się nie stało? O tym później. A teraz wróćmy do tematu miasta Seattle, gdzie po sukcesach grunge'u przybywało dosłownie wszystkiego. Wieżowców, ludzi, miejsc do grania na żywo, mediów i tak dalej. Jesteśmy w zachodnim Seattle i tutaj jedna z kultowych miejscówek, jeżeli chodzi o scenę grunge'u, czyli sklep Easy Street Records. Ten sklep tak naprawdę z winylami, który także jest barem i kawiarnią, zorganizował ponad 500 koncertów, w tym wiele koncertów właśnie grunge'owych. Istnieje od 1988 roku. Jak widzieliście ze wstępu tutaj, to ja mówię o czasach, które skończyły się jakoś 30 lat temu, bo minęło 30 lat od wydania ostatniego albumu Nirvana.
It's so cool. I know, it really. Tego pana poznajecie, prawda? A teraz chodźmy sprawdzić, co jeszcze w środku zostało po latach 90. Nie no, generalnie sklep jest zarąbisty. Jeszcze jest górne piętro, jest mnóstwo winyli i merchu. Tylko zastanawiam się właśnie, jak oni tutaj grali koncerty w ogóle, bo nie widzę sceny nigdzie. Poza tym to miejsce jest małe. Tu mam koszulkę, którą być może sobie kupię. To nie jest koszulka związana z Seattle za bardzo, bo Queens of the Stone Age są z Palm Desert, ale tam śpiewał na drugim, trzecim i czwartym albumie Mark Lanegan dodatkowe wokale i jest to wokalista ze Screaming Trees, czyli jednego z zespołów właśnie stąd, zespołu grunge'owego. A tak z innych znanych muzyków, to tam możecie zobaczyć, że promują właśnie Duffa McCabiana, czyli basistę Guns N' Roses. On też jest z Seattle. On się wyniósł do Los Angeles, żeby zrobić karierę. Wiadomo, dołączył do Gunsów i potem wrócił z powrotem do Seattle. I on żyje w Seattle teraz. I co było ciekawe, jak wylądowaliśmy na lotnisku, to był komunikat, jakaś tam akcja, chyba przeciwko narkotykom albo walce z bezdomnością. Tam przemawiał Duff McCabian ze speakerów. Tak jak mówiłem, kawa w tym mieście to obowiązek, bo klimat nie sprzyja. To są pancake'i z bekonem i z syropem klonowym. Typowe amerykańskie śniadanie, chociaż pora jest bardzo nieśniadaniowa. Jest to, co wymyślił, jest geniuszek. Ciekawe, to jest typowe, nie wiem, amerykańskie śniadanie, ale jadłem w Polsce, w Szkocji, ale nigdy w Stanach. Smakuje ci? Dla fanów muzyki East Records jest definitywnie warte polecenia. To miejsce jest super cool. I w ogóle West Seattle jest malutkim, tak jakby miasteczkiem wewnątrz wielkiego miasta i jakbym miał żyć w tym mieście, to bym pewno chciał żyć w West Seattle. Poza tym jest blisko do plaży, wszystko jest na miejscu, nie trzeba jechać na downtown, a jak są jakieś załatwienia, które musimy zrobić na downtownie, to można się tam znaleźć dość szybko pod warunkiem, że nie ma korków, bo I-5, ta autostrada tutaj, która biegnie do centrum, to jest jakiś Armagedon. Jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc, jakie widziałem w Stanach.
A więc jesteśmy w Belltown. Jest to najbardziej gęsto zaludniona dzielnica Seattle. Najbardziej mnie się na razie podobała dzielnica West Seattle i wydaje mi się, że to jest West Seattle, tam za wodą. A my tu jesteśmy, żeby opowiedzieć o tym barze, który jest tam. A właściwie to nie jest bar, tylko klub muzyczny, który nazywa się Crocodile, czyli Krokodylek. I on ma bardzo długą historię, dlatego że w Krokodylku grały takie zespoły jak Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam i tak dalej. Natomiast grały one dość wyjątkowe koncerty, bo na przykład Nirvana zagrała tam koncert tuż przed wydaniem ich najważniejszego albumu, być może najbardziej ważnego albumu w grunge'u, Nevermind. Oni zagrali tam koncert pod nazwą, którą sobie wymyślili, pod jakąś tajemną nazwą. Nie pamiętam, co to dokładnie było. I zagrali koncert, gdzie po prostu nie grali żadnych hitów. Potem Pearl Jam zrobił dokładnie to samo w tym samym miejscu. I co ciekawe, co się stało później, to to, że właścicielka Stephanie, ona wyszła za mąż za gitarzystę R.E.M. zespołu z Georgii. Gitarzysta nazywał się Peter Buck i on został współwłaścicielem tego lokalu. Natomiast para się rozwiodła w 2006 roku i nagle niespodziewanie, prawdopodobnie w wyniku jakiejś kłótni pomałżeńskiej, po prostu zamknęli to miejsce w 2007 roku, tak jak mówię, niespodziewanie, więc to była niemiła niespodzianka dla wielu ludzi. Natomiast to miejsce było tak ważne dla sceny tutaj, że perkusista Alice in Chains, Sean Kinney, chyba tak to się wymawia, wziął to miejsce i jest teraz współwłaścicielem wraz z chyba byłym menadżerem Alice in Chains i właśnie w tym miejscu Alici zagrali sekretny też show po wydaniu swojej ostatniej płyty Rainier Fog. Także dużo sekretnych koncertów w tym miejscu. Oczywiście to nie jest do końca tak, że to jest dokładnie ten sam spot, bo chyba oryginalny spot był jeden blok dalej, natomiast on tylko był na 550 osób, więc oni przenieśli o ulicę dalej i jak widzicie, to jest całkiem spory już teraz budynek, zdecydowanie ponad 550 osób. Idę zobaczyć, co tu będzie grało, bo teraz widzę, że oni też są hotelem. Dzisiaj, wczoraj był ten Free Sky Film Tour, dlatego nie mogliśmy tu wejść. Dzisiaj gra PZ and Iceware, Bezo, S&D, Mittens, Miles Smith jest sold out. Tokyo Police Club i tak dalej. Seattle w pewnym momencie zostało okrzyknięte, i to dosłownie cytując, najzajebistszym miejscem na planecie Ziemia. W radiu non-stop słychać było Nirvanę i Pearl Jam. Muzycy zaczęli nie radzić sobie z rozpoznawalnością, która całkowicie odmieniła ich życia. I to niekoniecznie tylko w dobrą stronę. Wywiady, seanse, sesje zdjęciowe chcieli mieć dosłownie wszyscy, wliczając na przykład magazyny modowe czy firmy odzieżowe, gdyż nagle postanowiono okrzyknąć grunge modą i stylem ubioru. Było to o tyle zabawne, że ten styl ubioru nie wziął się z tego, że mieszkańcy Seattle mieli jakiś wysublimowany smak i gust. Po prostu wiązał się on tylko i wyłącznie z klimatem Seattle, czyli wszelkie koszule flanelowe, cięższe buty, ubieranie warstwowe. To wszystko było spowodowane zimnem i deszczem. Muzycy, jak i przedstawiciele prasowi wytwórni uwielbiali trollować i drwić z ludzi, którzy nie mieli pojęcia o muzyce, a po prostu zwietrzyli interes w monetyzacji właśnie hype'u na Seattle. I często sprzedawali im po prostu wyssane z palca brednie, by potem z uśmiechem na twarzy czytać je w oficjalnie wydanych czasopismach, na przykład modowych. Na przykład mówili, że fuzz to jest rodzaj swetra, mimo że to był efekt gitarowy, typ
przesteru, można powiedzieć, albo na pytanie, czy znasz tego muzyka, odpowiadali, tak, jasne, nawet z nim mieszkałem. I on zawsze jak zjadł coś z kuchni meksykańskiej, to potem miał problemy żołądkowe. Tego typu historie i potem to lądowało w prasie. Dlatego Buzz Osborne, bliski przyjaciel Cobaina, nieraz wspominał, że tak naprawdę te wszystkie historie i to, co my wiemy o Kurcie, to bardzo często bajki stworzone na potrzeby sprzedaży. Już nie tylko nawet muzyki, ale właściwie czegokolwiek. Istnieją też teorie, że niektóre zespoły, bardzo wartościowe zresztą w grunge'u, nie osiągnęły pewnego sukcesu komercyjnego ze względu na brak mainstreamowego imidżu. Na przykład na Screaming Trees mówiono, że to zespół z paślaków, który waży ponad tonę. Zresztą w przypadku Screaming Trees Mark Lanegan był introwertycznym, ciężkim we współpracy liderem, który drwił z mainstreamu. Dlatego Screaming Trees nie miało odpowiedniego lidera, który mógłby sprzedać zespół do mainstreamu. Kolejnym przykładem jest Tad, na który mówiono, że wyglądają jak banda przygłupów. Tego typu zespoły nie miały szans w ówczesnym świecie na jakiś większy sukces, ponieważ biznes za bardzo patrzył na aparycję. Zresztą ludzie poniekąd też. Patrząc na to, jaki dochód potrafiło przynosić dobrze, zgrabnie, marketingowo opakowane słowo grunge, to można w te historie, te teorie właściwie śmiało wierzyć. W każdym razie grunge z punkowego podziemia, będącego totalnie przeciwko głównemu nurtowi, przeciwko królującemu w latach 80. Los Angeles, stał się głównym nurtem. I w pierwszej połowie lat 90. to właśnie muzycy z Los Angeles przyjeżdżali do Seattle szukać sławy. Dodatkowo stylistyka grunge zaczęła wychodzić poza Seattle, dlatego że radio nie chciało grać niczego innego. I tak oto pojawił się zespół Stone Temple Pilots z San Diego, Kalifornii. Debiutował on płytą Core w 1992 roku. Kapelę opisuje się mianem rocka alternatywnego, natomiast wpływy grunge'u na to wydawnictwo słychać od razu. Podobne tematy w tekstach Scotta Waylanda, który chyba sam w Seattle też pomieszkiwał, podobny styl śpiewu, groove, melodyka itd. Mimo że zespół mówi, że do podobieństw stylistycznych doszło poprzez inspirację tymi samymi rockowymi i metalowymi idolami, Core można zaliczyć do albumów grunge'owych. Osiągnął on ogromny sukces komercyjny, gdyż sprzedało się 8 milionów jego kopii. To jest nasz pokój tutaj w Seattle, który wzięliśmy z okazji moich urodzin. Z pięknym widokiem na downtown. Tam widzicie symbol tego miasta, czyli Space Needle. Jest to wieża widokowa, która ma 158 metrów i była wybudowana w 1961 roku. I w latach 60. był to najwyższy budynek w stanie Washington. A co to ma wspólnego z grunge'em? Otóż ludzie odnoszą się do tego budynku jako igła, Space Needle, tak, kosmiczna igła, ale mówią tylko na to igła albo strzykawa, w sensie igła strzykawa, czyli odnoszą się do epidemii heroiny, która pochłonęła wiele żyć w tym mieście, w tym wiele żyć znanych muzyków sceny grunge'owej. Ale skoczmy sobie tam. No to jesteśmy. Teleportowanko. Alrighty folks, coming up, it's gonna be 5 miles an hour, so it's gonna take about 82 seconds from the time we start moving. If you want to take any pictures or videos, get those cameras ready. If you can't see much now, you will see it all from the top, so don't stress out too hard. Believe it or not, it does look better from up there. Watch your step getting off here, folks, and y'all enjoy the view.
wiele z tych historii, tych sukcesów właśnie z Seattle, artystów lokalnych, najbardziej popularnych, to końcowo smutne historie, tak jak niewesoła jest przeważnie pogoda tego miasta. Co prawda dzisiaj jest w miarę słonecznie, przed chwilą słońce wyszło, ale jednak to miasto jest najbardziej deszczowym miastem w Stanach Zjednoczonych. To jest las deszczowy, las wiecznie zielony i mają najwięcej po prostu dni pochmurnych i deszczowych. Wydaje mi się, że ten klimat tutaj wpływa bardzo na depresję i na właśnie problemy z różnego rodzaju narkomanią. Natomiast jednocześnie ten klimat też zainspirował jedne z najlepszych zespołów na świecie i bardzo ciekawy nurt artystyczny, który stąd wypłynął w latach 90. Bar odjeżdża. To się kręci i jakby to napędza silnik, który ma moc jednego konia mechanicznego. Śmiesznie jest, jak staniesz tak, jedną nogę rozwieszać. Ta część się kręci, gdzie jest restauracja, ta stoi w miejscu. O, a tam ta wyspa to jest właśnie zachodni Seattle. Tam byliśmy w East Records. A tutaj właśnie West Store Center w Seattle. Tu się wsiada do ichniejszego właśnie monoraila, czyli takiej krótkiej, ale fajnej, efektywnej nitki komunikacji publicznej, czyli to jest taki po prostu pociąg na wzniesieniu jeżdżący na jednej szynie. Pojedziemy. Tak wygląda. I tak. Czy to stucze szkło, czy nie? B8 powinno mi wziąć. Właśnie widzę, że to jest tu. W przerwie w zwiedzaniu miejscówek związanych z grunge'em wpadliśmy coś zjeść właśnie na bardzo popularnym miejscu w tym mieście, Public Market. To są kraby z Alaski. To jest wielkie, tam jest jeszcze drugie piętro na dole ze sklepami, restauracjami. Widzisz, jakie tam są wielkie łososie? To świeżo złowione. Tutaj jest rzucanie rybą. Astro fans paid $20 to record. How are you guys today? We good. Coś na szybkiego. Smacznego. Jak smakuje ci? Bardzo dobre. Słodkie z takamem, jak to jest wędzony łosoś, nie? Tak. Pyszne. To w sumie powinienem wziąć coś z morza. Może ten kurczak lubił pływać kiedyś. Polecasz to miejsce? Jak ktoś ma dużo czasu, można tu spędzić dużo czasu. Jeżeli pamiętacie, mówiłem o Mother Love Bone
jako o jednym z pierwszych zespołów, który zwrócił uwagę dużych wytwórni na Seattle. Ich debiut, Apple, był opóźniony o rok, jak wspominałem, przez tragiczną i nagłą śmierć wokalisty Andy'ego Wooda. To wydarzenie było znamienne dla Seattle i biegu historii grunge'u. Andy zmarł z powodu przyjęcia śmiertelnej dawki heroiny. Wtedy heroina była jeszcze cały czas nowym narkotykiem, mało znanym. I ludzie zaczęli myśleć, że może przykład Andy'ego będzie przestrogą dla młodych ludzi, że zrozumieją, z czym wiąże się używanie, a w szczególności nadużywanie tej substancji. Andy odszedł mając zaledwie 24 lata, gdy całe życie i kariera była przed nim. Na pewno to wydarzenie wywołało reakcję na scenie Seattle. Powstał zespół złożony z muzyków Soundgarden i późniejszego Pearl Jam. Nosił on nazwę Temple of the Dog. Grupa ta powołała się do życia na jego cześć. Zarówno ich pierwsza i jedyna płyta dedykowana została ku jego pamięci. Teksty dwóch pierwszych utworów, napisanych przez Chrisa Cornella, dotyczą bezpośrednio Wooda. Kolejny, zainspirowany jego śmiercią utwór, wyszedł na już omówionej płycie Dirt, Alice in Chains. Zamykający ją jeden z największych hitów Alice'ów, Wood. Jak sami słyszycie, nazwa, tytuł brzmi bardzo podobnie do nazwiska Andy'ego. Natomiast oznacza on zupełnie co innego, zapisuje się go inaczej. Jest to po prostu gra słowna, którą posłużył się Jerry Cantrell, czyli gitarzysta zespołu, pisząc zarówno tekst, jak i muzykę do tego utworu. W ostateczności jednak śmierć Wooda nie odwróciła miasta od heroiny, a właściwie przepowiedziała dalsze historie. Położyła wręcz znamię na scenie Seattle. Wtedy jeszcze się rodzącej, bo to był 1990 rok. Poszliśmy trochę wstecz. Dlaczego Seattle padło ofiarą takiej narkomanii? Powodów jest kilka. Wiadomo, wspomniałem o depresyjnym klimacie, pogodzie i narkotyki są pewnego rodzaju ucieczką. Natomiast jest to też miasto portowe i miasta portowe często mają problemy właśnie z narkotykami. Poza tym przez bardzo bliskie położenie do Kanady, bo przecież Seattle leży zaledwie, 2 godziny od Vancouver. Był to główny hub przerzutowy, punkt przerzutowy narkotyków na Kanadę. Poza tym w latach 90. to miasto nie było kwitnącą ekonomią, właściwie było dalekie od tego i przeważnie tak jest, że bieda potęguje, czy to przestępczość, czy właśnie narkomanię. Nie tylko tutaj w USA, wydaje mi się, że tak jest w wielu miejscach na świecie. Wracając do historii Alice in Chains, pomimo że grupa osiągnęła sukces komercyjny, to jej członkowie tkwili we własnym piekle, spowodowanym uzależnieniem od różnych używek. Płyta Dirt była żyłą złota i bezlitosny rynek muzyczny nakazywał wyciągnąć z niej jak najwięcej profitu. Zespół musiał ruszyć w długie, wyczerpujące trasy koncertowe, co tylko dolało oliwy do ognia uzależnień. Po koncercie w Brazylii w 1993 roku wokalista Laney Stanley uratował życie basiście Mike'owi Starrowi po tym, jak ten przedawkował heroinę. Chwilę potem Mike rozstał się z zespołem. Oficjalnie, dobrowolnie. Nieoficjalnie zespół zmuszony był usunąć go, ponieważ ten nie radził sobie kompletnie ze swoim uzależnieniem. Oczywiście w tym czasie reszcie członków zespołu daleko było do trzeźwości. Perkusista Sean i gitarzysta Jerry nie potrafili opanować swojej nadmiernej konsumpcji kokainy zakrapianej alkoholem, a wokalistę wspomnianego Laney'ego pochłaniała heroina. Jego próby wyjścia na prostą nie przynosiły rezultatów, choć raz, jak wspominałem, był bardzo blisko po odwyku w Los Angeles. Ubyło mu wtedy co najmniej 10 lat w aparycji i był naprawdę w świetnej formie. Jednak gdy tylko zespół ruszył w trasę, Lenny wrócił do heroiny. Te liczne problemy
nie dały rady jednak zatrzymać zespołu. Zatrudniając Mike'a i Neza, weszli oni do studia, by zarejestrować łagodną, akustyczną epkę zatytułowaną Jar of Flies. Stworzenie i nagranie jej zajęło im zaledwie kilka dni i co ciekawe, rezultat był taki jak zawsze. Płyta przyniosła kolejny sukces Allison. Jak wcześniej napomknąłem, scena Seattle charakteryzowała się solidarnością i braterstwem, dzięki czemu powstało parę projektów pobocznych. Jednym z nich był Mad Season. Powstał, gdy gitarzysta Pearl Jam, Mike McCready, przeszedł udany odwyk, podczas którego poznał basistę Johna Bakera Saundersa. Do składu zaprosili perkusistę grupy Screaming Trees, Barretta Martina oraz właśnie Laney'ego z Alice in Chains. Nie dostał on zaproszenia tylko ze względu na jego umiejętności wokalne. McCready uważał, że granie w zespole trzeźwych muzyków pozwoli Laney'emu zmienić otoczenie i stworzy dla niego nieskalany nałogiem wentyl artystyczny. Efektem ich współpracy jest jedyna w dorobku Mad Season płyta Above. Dziś ma ona status legendarnej dla stylistyki grunge. Na albumie dodatkowe wokale w 2 utworach wykonał kolejny członek ze Screaming Trees, Mark Lanegan. Tego samego roku, czyli 1995, ukazał się trzeci, pełnowymiarowy, studyjny album Alice in Chains. Album potocznie ochrzczony jako Tripod, co odnosi się do okładki przedstawiającej psa stojącego o 3 nogach. Na tym etapie grupa nie grała koncertów już od ponad 1,5 roku, gdyż całkowicie pochłonięty heroiną Lenny nie chciał ruszać się z Seattle. Płyta rodziła się w bólach i wielkiej niepewności, czy w ogóle uda skończyć się jej proces twórczy. Ja nie wiem, jak da się pracować nad materiałem, gdy nigdy nie wie się, czy wokalista pojawi się w studio, kiedy się pojawi i czy będzie w ogóle w stanie fizycznym pozwalającym na kontynuowanie sesji. Na pewno pomógł fakt, że Laney, mimo swojego zaawansowanego narkomaństwa, był w stanie ogarnąć, jak używa się taśm i analogowego sprzętu w studio, co nie jest prostym zadaniem. Dzięki temu mógł zostawać znacznie później w studio, kiedy już nikogo tam nie było, i kłaść wokale do wcześniej nagranych przez zespół ścieżek. Ten album jest najcięższym i najciemniejszym w dorobku grupy. Odzwierciedla idealnie, przez co jej członkowie przechodzili emocjonalnie w tamtym czasie. Po raz kolejny Alisi osiągają sukces, debiutując na 1. miejscu listy Billboard. Sukces ten niestety nie miał żadnego przełożenia na poprawę samopoczucia Laney'ego. Grupa ruszyła w trasę koncertową, jednak po jej ostatnim koncercie Laney, nie dający oznak życia, został przewieziony do szpitala. Cudem udało się go uratować po, oczywiście, przedawkowaniu. Mimo że przeżył, grupa zmuszona została zawiesić działalność. Jeździsz takimi uliczkami, wydaje ci się, że jesteś w małym miasteczku, tu nagle jest taki Armagedon jak I-5. Jest dziwne. Tu jest jak, nie wiem, jak jakiś Rzeszów czy Nowy Sącz. Jesteśmy właśnie na University District i jeżeli popatrzycie tam do góry, na ten balkon w kształcie trójkąta na ostatnim piętrze, tam wokalista Alice in Chains spędził ostatnie lata swojego życia, dokładnie chyba 7 lat swojego życia, i jest to jedna z najsmutniejszych historii upadłego talentu w historii muzyki albo muzyki rockowej. Otóż wykupił sobie ten oto apartament, to tak naprawdę
Już właściwie nigdy nie występował live. Gdy kupił sobie ten oto apartament, to totalnie już pogrążył się w swoich nałogach, głównie nałogu heroinowym, i wybrał sobie tutaj to sąsiedztwo, tą dzielnicę, dlatego że miał wszystko pod ręką. Przesiadywał, będziemy może przejeżdżać w barze, który był niedaleko obok. Jest miejsce, gdzie był sklep z komiksami i z książkami. Tam bardzo często bywał. Podobno nawet przedłużyli godziny dla niego, że czasami się pojawiał bardzo w późnych godzinach i kupował sobie książki albo komiksy, i w ten sposób spędził ostatnie, wydaje mi się, 7 lat swojego życia. Albo 5, to muszę sprawdzić jeszcze. Wydaje mi się, że 97 do 2002 roku tutaj żył. W pewnym momencie jego mama była zaniepokojona, że się nie odzywa przez 2 tygodnie. Okazało się, że przedawkował i znaleziono go po 2 tygodniach martwego w tym oto apartamencie. Tak naprawdę w czasie tego swojego mieszkania tutaj nagrał może 3-4 utwory, 2 dla Alice in Chains z okazji wydania jakiegoś deluxe boxa. Chyba to był Music Bank, tak się nazywało to wydawnictwo. Wydał cover Pink Floyd i chyba jeszcze pracował nad jednym artystycznym projektem. Hey, I'm Ian Robinson with MTV News. The rock world lost one of its more honest voices this weekend when Alice in Chains frontman Lane Staley was found dead in his Seattle home on Friday. He was 34. Seattle police say they responded to a call from one of Staley's relatives asking them to check on his well-being since he hadn't been seen in 2 weeks. Some 100 fans, as you can see here, gathered in Seattle on Saturday to honor the singer at a candlelight vigil. The lead singer of the rock band Alice in Chains has been found dead. He hadn't been seen in 2 weeks. Police then discovered a body, later identified as Staley, that had been deceased for at least a few days, surrounded by intravenous drug paraphernalia. Exact time and cause of death are still being determined. Cracks and lines from where you gave up. His loss was such a gut punch for fans, for so many other people who were touched by his music, and he has a certain kind of immortality because of the legacy that he left behind. Because of his fans. Did you have any idea he was in that much trouble? Yes. He was very honest with me about drug addiction. He was in and out of treatment 10 times. He was in the emergency room and probably died 5 times and was revived by friends. It's terrifying because you can't help. He knew he had the money, he could take the time, he had sponsors, he knew where to go, and the band said, Lane, do whatever you need to do. But he was stalked by addiction, and it's a brain disease. It just creeps up on you again and again and again. It's like the first time I heard that guy, I'm like, that's the guy I've got to be in a band with, you know. Being around him inspired me to be a better singer. When you're inside that sort of a wild ride, which we were on, everything is going by so fast, and, you know, you pick up some bad habits sometimes to deal with things, myself included. That's down the road with enough, few sins up killing you, you know, or sapping the soul out of you, and, you know, unfortunately we lost him, you know, and... Wake up, wake up, wake up. It's something that was, for me, it was crushing. You know, it was crushing not only to stop right at the peak of, you know, peak of the band, pretty much. You know, I mean, we were ready to maybe hit another echelon there, I think artistically, but you know, personally, it was. You know, we lost our best buddy and our best friend, so that's a lot to go through, and it's an experience that everybody goes through in life. It's not unique to us. We carry Lane in our hearts, you know, and I just get around these guys and I just hear Lane laughing, you know. Are you happy? I was getting to that, yep. Dang it, I am. Całkowita rezygnacja z walki o swoje życie u Lane'ego nastąpiła po nagłej śmierci jego ukochanej, wieloletniej partnerki i narzeczonej, Demry Parrott. Jej śmierć również spowodowana była heroiną. Stało się to w październiku 1996 roku. Od tamtej pory kontakt ze Stanleyem był bardzo utrudniony. Ta izolacja i totalne pogrążenie się w piekle ciężkich używek trwały całe 6 lat.
6 lat, jeżeli o tym pomyślimy, to jest bardzo długi okres czasu. 6 lat życia w samotności, nie ruszając się poza obszar 3 ulic, życia w depresji i samotności, dobijane kolejnymi dawkami śmiertelnych substancji. Bo Laney nie brał już tylko heroiny, wpakował się w crack, kokainę i właściwie wszystko, co było dostępne pod ręką. Gdy Laney pojawiał się w miejscach publicznych, ciężko było go już rozpoznać. Wyglądał jak 70-latek. A gdy zmarł, przy jego wzroście 183 cm ważył zaledwie 39 kg. Jest to naprawdę dołujące i wstrząsające zakończenie egzystencji jednego z najbardziej utalentowanych głosów w muzyce rozrywkowej. Laney odszedł z powodu wzięcia substancji zwanej speedballem. Jest to mieszanina kokainy i heroiny. Było to w 2002 roku. Miał wtedy zaledwie 34 lata, ale jak weźmiemy pod uwagę właśnie to 6 lat, które ciężko nazwać życiem, to tak naprawdę jego życie zaczęło kończyć się w wieku 28 lat. Jak możecie widzieć, tutaj jest właśnie Blue Moon Tavern, bar, w którym po prostu Laney uwielbiał przesiadywać właśnie w ostatnich latach swojego życia. Wróćmy do 1996 roku, gdy Alice in Chains zawiesza działalność z powodu przedawkowania heroiny przez Laney'ego. Oznaczało to dla Jerry'ego Cantrella, że już nie ma dla niego artystycznego outletu, wentyla, którym było Alice in Chains. Jerry jednak nie był człowiekiem, który mógłby żyć bez tworzenia muzyki, dlatego rozpoczął karierę solową. W czasie, kiedy Laney odciął się od wszystkich, Jerry wziął na siebie nie tylko rolę gitarzysty, ale także wokalisty na pełen etat. W 1998 roku wydał album Buggy Depot, a następnie w roku śmierci Laney'ego Stanleya wydał Degradation Trip, współpracując przy nim m.in. z przyszłym basistą Metalliki Robertem Trujillo. Płyta ta dedykowana jest Laney'emu, który podobno wspierał i był fanem prac Jerry'ego. Tego samego roku, widząc prawdopodobnie co stało się z jego przyjacielem Laney'm, Jerry Cantrell postanowił raz na zawsze rozwiązać problem używek w swoim życiu. Wyjechał w tym celu do Kalifornii. Jemu się udało i od tamtego czasu podobno pozostaje trzeźwy. Po 3 latach życia w trzeźwości podjął decyzję o kontynuowaniu Alice. Nie muszę mówić chyba, że taka decyzja jest bardzo odważna, a jednocześnie niesamowicie ciężka. Ryzykował, że fani nie zaakceptują grupy bez Laney'ego. Jednak Jerry, jak mówiłem, zawsze był pewny siebie, miał świadomość swojego talentu i wiedział, że jak coś zrobi, to zrobi dobrze. Aby udowodnić słuszność swojej decyzji, Jerry i Alice in Chains wydali album. Stało się to w 2009 roku. Nowym wokalistą został William Duvall. Płyta to jeden z najlepszych powrotów w historii rocka. Nosi tytuł Black Gives Way to Blue. Jest to świetnie skomponowany materiał z absolutnie fenomenalną produkcją. Zamykający wydawnictwo utwór tytułowy dedykowany jest właśnie Laney'emu, a na pianinie gościnnie wystąpił w nim Elton John. Otwierający utwór natomiast mówi wprost o trudności i emocjonalnym ciężarze decyzji o kontynuacji kapeli. Tytuł Black Gives Way to Blue nawiązuje do faktu, że po każdej nocy następuje dzień i czerń nieba ustępuje miejsca błękitowi. Alice in Chains istnieje do dziś i do tej pory nagrali kolejne 2 studyjne albumy, czyli mają ich w dorobku 6. Mówię o pełnowymiarowych albumach. Natomiast pierwszy basista, ten, którego wyrzucono z zespołu, Mike Starr, po karierze w tym zespole odciął się zupełnie od muzyki i wiódł przykre życie narkomana i kryminalisty. Dopiero w 2010 roku ogłosił, że będzie składał nową grupę. Niestety, zaledwie rok później został znaleziony w domu
w Salt Lake City martwy w wyniku przedawkowania leków na receptę. Jesteśmy w innym miasteczku teraz, na południe od Seattle, miasteczku nazwanym Olympia. I tutaj w tym domu mieszkał Kurt Cobain w latach 1989 do 1991 i podobno napisał około 75% całych swoich utworów właśnie w tym domu. Wydaje mi się, że o tym adresie w swojej książce pisze Dave, a adres to 114 Pierce Street North East. Jak widzicie, tutaj jest obklejony jego wizerunek. I co ciekawe, to teraz jest Airbnb, więc jeżeli będziecie tu w okolicy, możecie sobie rzucić okiem i możecie spędzić czas w tym domu. To jest triplex. Podobno tytuł do chyba najbardziej znanego utworu Nirvany, czyli Smells Like Teen Spirit, zainspirowany był graffiti, które było na ścianie tej posesji, czy tam pokoju w tej posesji. Nie jestem pewien tego, ale taka jest historia. A my lecimy dalej. Jeżeli lubicie historię o wampirach, to tu właśnie też niedaleko kręcili Zmierzch. Tutaj też od razu widać, że jak się wyjedzie tak właśnie trochę na te wszystkie okoliczne miasteczka dookoła Seattle, to jak gdyby cywilizacja kończy się bardzo szybko i ta cała zieleń tego wiecznie zielonego lasu jest tak gęsta, że po prostu tworzy taką ścianę. Jak nie drzewa, to jakieś takie bluszcze i to nie są żywopłoty, ale wręcz wygląda to tak, jakby natura stworzyła ścianę przy drodze. Jest niesamowicie to wszystko gęste i zielone tutaj. Podejrzewam, że dlatego, że pada non-stop, w końcu to jest las deszczowy. No ale to jest, tak jak mówiłem, zupełnie inny klimat niż to, co my mamy na Florydzie, czy to, co my mamy na przykład też w Polsce. Może Polska jest lesista, to nie jest ta gęstość zieleni, jaka jest tu. Widzicie Seattle stąd? Jesteśmy jakieś, nie wiem, 25 minut autostradą od Seattle i nadal wyjechaliśmy, za nami jest totalny las i tak dalej, a tutaj się przebija downtown. A byliśmy w tym miejscu, żeby odebrać Martyny Cacko, które jest tam z tyłu. Prawda, ono jest tam, musicie uwielbić. Tak, generalnie tekstura Seattle jest super, bo są takie małe górki, na których są domy i różne budynki wewnątrz miasta, a potem po prostu w tle widać potężne już góry i totalnie dzikie tereny. I to miasto jest pięknie położone, może ono nie jest piękne samo w sobie, mimo że ma miejsca, które są naprawdę bardzo urocze i dzielnice, które są bardzo ładne i domy, które są przepiękne. Jednak są miejsca, które wyglądają bardzo, powiedziałbym, surowo, industrialnie i pełno graffiti, nie jest zbyt czysto, zwłaszcza przy obrzeżach downtownu. No, po prostu jest bardzo grungy, bym powiedział. Natomiast sam downtown bardzo ładny, schludny i tak dalej i jest mnóstwo bardzo fancy dzielnic. Capitol Hill jest jedną z nich, to znaczy teraz jest już noc. Pewno będziemy mieli jakieś ujęcia jeszcze za dnia, jak to tutaj wygląda. Natomiast wiem, że nasz znajomy tutaj mieszkał i mówił, że mu się bardzo fajnie na Capitol Hill mieszkało. It's kind of old, but you know, it works. Yeah, it's
Kończyło się kupnem 2 Schecterów. Ja mam bardziej takiego Les Paulowatego, a Martyna ma takiego w stylu Ibaneza. S-Type, tak, Strat-Type. Ja się tak nie znam dokładnie na tych wszystkich nazewnictwach kształtów gitar, mimo że na gitarach się w miarę znam. Natomiast 2 gitary są super. Właśnie to było ciekawe spotkanie. On tylko sprzedał tą gitarę, dlatego że mówi, że nie ma jej jak wziąć na Florydę, bo się wyprowadza na Florydę. I no, my mu weźmiemy, ale już będzie nasza. Najlepsze, że się wyprowadza jakieś godzinkę na południe od nas. Pech i cud w jednym. A godzina która? Godzina jest prawie 10 dochodzi, czyli na czas florydyjski jest 1 w nocy już, bo jest 3 godziny różnicy między jak gdyby wschodnim wybrzeżem a zachodnim. Pogoda się różni bardzo znacząco, jest chłodnawo, zwłaszcza w wieczornych godzinach. A teraz jedziemy do hotelu na chwilę i zobaczymy, co dalej. W planie jest oczywiście pisanie muzyki też dzisiaj, ale planów jest dużo na dzisiejszy dzień jeszcze. Wracamy do roku 1992, gdy Melvins zaczęli pracę nad swoim najpopularniejszym dotychczas albumem. Ich bliska przyjaźń z Kurtem Cobainem pozwoliła trafić im pod skrzydła dużej wytwórni Atlantic Records. Ich dział rozwoju artystycznego był także managementem Kurta, więc pojawił się pomysł, aby to właśnie Kurt współprodukował bądź produkował album Melvinsów. Mimo że lider grupy, Buzz Osborne, o którym mówiłem wcześniej, początkowo zaakceptował pomysł, to jednak współpraca nie wypaliła. Tłumacząc całą sytuację, wytwórnia bardzo PR-owo zresztą stwierdziła, że po prostu Melvinsi wywierali na Cobainie zbyt dużą presję i wymagali od niego współudziału w komponowaniu utworów na ten album. Przez co Kurt Cobain musiał zrezygnować z tej roli. Tego typu oświadczenia rozwścieczyły Buzza, który powiedział, że właściwie nigdy nie potrzebował pomocy w pisaniu albumów, on już w tamtym momencie miał ich na koncie naprawdę wiele i przypomniał, że właściwie, tak jak mówiłem we wstępie, to on był idolem dla Cobaina, gdy ten jeszcze był nikomu nieznanym nastolatkiem. Buzz wyjawił swoją wersję wydarzeń, znacznie prostszą, mówiąc, że musiał on po prostu zwolnić Cobaina mimo ich przyjaźni, dlatego że uzależnienie Kurta nie pozwalało im pracować nad materiałem. Wiecie, produkcja albumu to bardzo ciężkie zadanie, dlatego że wiąże się ono jednocześnie trochę z umiejętnościami technicznymi, jeżeli chodzi o obsługę studio, jak i umiejętnościami czy takim wyczuciem artystycznym. Jest to zupełnie co innego niż pisanie utworów, bo Kurt nadal był w stanie pisać utwory, natomiast w roli producenta, która wymaga znacznie więcej metodycznej, analitycznej pracy, moim zdaniem, no to posiadanie kogoś, kto jest uzależniony od heroiny i to bardzo ciężko uzależniony, nie wydaje się setupem do sukcesu. Houdini, bo tak nazywa się materiał, o którym mówię, to typowo Melvinsowa płyta, gdzie zespół nie zmienił swojego kierunku, wręcz ignorując fakt, że mając kontrakt z dużą wytwórnią, mogą komercyjnie osiągnąć szczyty. Płyta to mieszanka sludge'u, doomu i grunge'u poddana paru eksperymentom w procesie twórczym. Mimo że jest to do dziś inspiracja dla wielu kapel na świecie, album komercyjnie nie osiągnął nic na miarę topowych kapel z Seattle. Był też bardzo nieoczywistą pozycją w ofercie Atlantic Records. Materiał ujrzał światło dzienne 21 września 1993 roku, czyli dokładnie w tym samym dniu, gdy wyszedł In Utero, trzeci studyjny album Nirwany. Album, na którym Cobain chciał odciąć się od głównego nurtu, uważając jego poprzednika, Nevermind, za zbyt gładki, komercyjnie wypolerowany materiał. Chciał pokazać, że Nirvana gra nadal co chce i jak chce, że nie należy do sprzedajnego głównego nurtu, którego tak nienawidził. Zawartości tego krążka zdecydowanie bliżej do debiutu Bleach niż do Nevermind. Zespół, aby pracować nad materiałem, poleciał do Minnesoty, do studio legendarnego inżyniera dźwięku Steve'a Albiniego, który a propos całkiem niedawno, bo w maju 2024
niestety od nas odszedł. Albini to bardzo ciekawa i autentyczna postać w świecie muzycznym. Nie zważał on tak bardzo na biznes muzyczny, patrzył bardziej na artystyczny kierunek. Dlatego też za produkcję płyty wziął $100,000. Co może wydawać się dużo, jednak nie miał on pojęcia, jak długo Nirvana będzie pracować nad zespołem. Proces mógł trwać rok, mógł trwać 1,5 roku i wtedy ten zarobek $100,000 wcale nie byłby taki obfity. Natomiast Albini na to w ogóle nie zważał, wziął stałą kwotę. Odmówił on też przyjęcia około $500,000 przysługujących mu z tantiemów, czyli praw autorskich, twierdząc, że branie pieniędzy z tantiemów za produkcję jest nieetyczne i że jest po prostu obrazą dla muzyków, którzy faktycznie tworzyli ten album. Bo produkcja to nie jest do końca tworzenie, to jest bardziej opieka nad kierunkiem artystycznym i bycie pośrednikiem między zespołem a inżynierem dźwięku, tym, który siedzi za konsoletą, albo robienie jednego i drugiego naraz. Ta rola producentów trochę się odmieniła w dzisiejszych czasach, natomiast w latach 90. producenci raczej muzyki nie pisali, od tego były zespoły. Dzisiaj wiadomo jak jest, nieraz bierze się osobę, którą się uważa, o ta osoba ma szansę osiągnąć sukces w mainstreamie, napiszmy jej muzykę. I w ten sposób produkuje się wręcz gwiazdy. Dawniej było, tak jak wspominałem, na odwrót, to agenci szukali talentów, chodząc na koncerty i zespoły same pisały muzykę, wyszukiwali najlepszych muzyków i producenci potem sprawowali opiekę nad tym, aby zespół osiągnął artystycznie to, co chciał na danym materiale. Najczęściej decyzję o tym, kto zostanie producentem dla danego albumu, podejmował zespół. Czasami mógł mieć pewne sugestie z wytwórni czy biznesu muzycznego, ale ostateczna decyzja zawsze należała do zespołu, nie do biznesu. W Minnesocie, która leży na północy i graniczy z Kanadą, panowała wtedy surowa zima, dlatego zespół nie mógł robić nic innego niż siedzieć po prostu w studio i pracować nad muzyką. Kurt przy okazji pracy nad tym albumem zażyczył sobie zero ingerencji wytwórni w proces twórczy i chciał odciąć się od biznesu. Nakazał Albiniemu ignorować jakąkolwiek próbę kontaktu z zewnątrz i pod żadnym pozorem nie puszczać nawet sekundy muzyki nikomu, a zwłaszcza ludziom z wytwórni bądź managementu. Gdy muzyka była już nagrana i miksy zostały przygotowane, oczywiście jak możecie się domyślać, zaczęła się batalia zespołu z biznesem, bo biznes chciał drugiego Nevermind. Przecież dla biznesu nie chodzi o to, żeby sztuka była dobra, tylko bardziej, żeby to się sprzedało, nieważne. Czy to jest dobre, czy złe, czy to jest to, co zespół chciał osiągnąć, czy nie. Ważne, żeby były pieniążki i uważali, że Nevermind 2 byłoby bardzo bezpieczną opcją, która już przetarła szlaki, że to działa. Cobain, mimo że na początku zarzekał się, że woli umrzeć niż wydać drugi taki sam album, powoli zaczął mieć wątpliwości co do finalnego efektu. Argumentowano mu, że radio nie będzie chciało po prostu puszczać w ten sposób wyprodukowanych utworów, że wytwórnia może nawet odmówić wydania tego albumu. Kiedy zespół już niemalże podjął decyzję, że chcą na nowo zrobić całe miksy, spotkał się on z stanowczym oporem ze strony Albiniego. Steve odmówił wysłania taśm do remiksu, powołując się na umowę z zespołem, że nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o produkcję albumu bez jego udziału. Przypomniał, że to Nirvana przyleciała do niego, by zrobić coś zupełnie innego niż Nevermind, coś bezkompromisowego. I gdy skończyli pracę u niego w studiu, podobno wszyscy byli z niej zadowoleni. Według niego to właśnie ingerencja i nacisk biznesu, którego tak Kurt chciał uniknąć w procesie twórczym, sprawiła, że Nirvana sprzeniewierzyła się swoim twardym zasadom. Chcieli być jak najdalej od Nevermind, a teraz proszą go, by wysłał taśmy do remiksu tym samym ludziom, którzy miksowali Nevermind. Steve Albini był nieugięty, aż do rozmowy z basistą Nirvany, Chrisem Nowoselnikiem, podczas której osiągnięto kompromis. Steve wyśle taśmy do remiksu, ale tylko do 2 utworów, które miały być singlami promującymi album. Pomimo tego kompromisu
Uważam, że Steve dopiął swego. Obronił on ten materiał przed całkowitym ograbieniem go z jego naturalnego charakteru, spójnego z tym, co zespół czuł w momencie, gdy go tworzył. Mówiąc wprost, jego postawa w moich oczach ocaliła szczerość artystyczną In Utero. Oczywiście obawy o sprzedaż były kompletnie nieuzasadnione. Album debiutował na pierwszym miejscu listy Billboard i do dnia dzisiejszego na całym świecie sprzedało się prawie 8 milionów jego kopii. Niestety przez cały ten czas Cobain walczył z ciężką depresją i uzależnieniem od różnych substancji. Nirvana ruszyła w trasę, by promować album. Gdy byli w Europie, Kurt nabrał podejrzeń odnośnie jego żony, Courtney Love, że ta zdradza go z liderem Smashing Pumpkins, gdyż opuściła go na trasie, by spędzić czas w Londynie, gdzie akurat Smashing Pumpkins miało serię koncertów. Na dodatek, lider Pumpkins podobno był jej partnerem, zanim była z Cobainem. Kurt i Courtney spotkali się w końcu w Rzymie, gdzie para miała spędzić wspólną noc w luksusowym hotelu. Ta noc niestety sprawiła, że Cobain poczuł się jeszcze bardziej niechciany i samotny. Te odczucia w połączeniu z ciężką depresją spowodowały, że Kurt targnął się na własne życie, biorąc, z tego co słyszałem, ponad 50 tabletek antydepresantów, benzosów tak zwanych. To wydarzenie do dziś wzbudza wiele kontrowersji, dlatego że sam lider Nirwany powiedział potem, że to przedawkowanie było przypadkowe i że mówienie o samobójstwie jest bzdurą. Dodatkowo muzycy i znajomi z jego otoczenia potwierdzają podobną wersję wydarzeń, że Kurt nigdy nie dawał oznak, jakoby miał tendencje samobójcze. Gdy Courtney znalazła go nie dającego oznak życia, został przewieziony do szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę. Mimo że udało się go uratować, to jednak Nirvana musiała przerwać trasę i wrócić do USA. Za namową Courtney Love, Kurt udał się na odwyk do Kalifornii, z którego jednak po jakimś czasie uciekł. Wsiadł w samolot i poleciał z powrotem do Seattle. Poinformowana o tym zdarzeniu żona Cobaina zablokowała jego kartę kredytową. Kierując się dobrymi intencjami, myśląc, że pozbawiony dostępu do środków finansowych, Kurt będzie musiał pojawić się w domu w Seattle, żeby wziąć gotówkę. Dodatkowo wynajęła detektywa, by ten namierzył Kurta. A matka Cobaina zdecydowała się zgłosić swojego syna jako osobę zaginioną. Cały ten okres od ucieczki z detoksu w Kalifornii i po powrocie do Seattle jest jedną niewiadomą. Nie wiadomo, co Kurt robił, gdzie był, z kim przebywał. Jak wynika z książki Marka Lanegana, wokalisty Screaming Trees i bardzo bliskiego przyjaciela Kurta Cobaina, Kurt próbował skontaktować się z Markiem, zapraszając go do siebie, by wspólnie spędzili trochę czasu, posłuchali muzyki itd. Mark tego dnia jednak nie miał ochoty nigdzie wychodzić. Nie wiedział, że jego przyjaciel uciekł z odwyku i nie miał pojęcia, że szuka go mnóstwo ludzi. Zignorował zostawione przez Cobaina wiadomości. Dopiero w nocy odebrał telefon od przestraszonej Courtney, która poprosiła go, by wsiadł on do samochodu z jej detektywem i pojechał szukać Cobaina. By pokazał detektywowi wszelkie miejsca, meliny i punkty sprzedaży heroiny, w których mógł znajdować się Kurt. I tak Mark Lanegan spędził całą noc na bezowocnych poszukiwaniach swojego przyjaciela. Jesteśmy pod Linda's Tavern w Capitol Hill. To tutaj lider Nirvany Kurt Cobain był widziany po raz ostatni. Natomiast ta dzielnica to nie była tak rozwinięta dzielnica, jak jest dzisiaj, jeżeli chodzi o rozrywkę. W latach 90. można powiedzieć, że była to raczkująca dzielnica. Mówię tu o Capitol Hill. Grunge głównie rozwijał się w Belltown i Pioneer Square. Dopiero później, pod koniec lat 90. i tak jak mój kolega tutaj mieszkał, początkiem lat 2000,
to wtedy ta dzielnica nabrała tak naprawdę życia i wielu muzyków znowu się tutaj zaczęło przeprowadzać, ponieważ się trochę już znudzili z tego, co oni mówią, Belltownem, i zaczęli po prostu się przeprowadzać tu, zaczęły powstawać nowe bary, zaczęły powstawać nowe venue. Natomiast ten bar jest jednym właśnie z tych starych barów, które istniały. To w tym miejscu właśnie Kurt Cobain był po raz ostatni przed tym, jak popełnił samobójstwo w swoim domu. Jest to kolejny talent, który niestety padł ofiarą uzależnienia i depresji. All become my pets. Conducting their investigation, we are awaiting a word on the identification of that body, a white male in his late 20s found inside the Kurt Cobain home this morning. 27 years old, a rock star with a history of drug problems. A few weeks before his death, the lead singer of the band Nirvana overdosed on painkillers and alcohol. But the final blow came from the barrel of a gun, and it was a shot heard across a generation. Also, a lot of people, they're brilliant and they're very sensitive, and perhaps they're not ready for the brutality. Peace, love, empathy, Kurt Cobain. The reason I think for Kurt's fame is that there are many people with pain and angst that go through divorced childhoods and go through situations like Kurt. Kurt was able to take that pain that he felt and put it in his songs. These emotions are so universal that people could relate to them, and they were touched by this music in the way that they are rarely touched by music and rock. What he did should not be judged by anyone on the planet. Yeah, nobody knows what he went through. Yeah, what his life was. You all always about. hear people say, you know, only been 3 days now, 4 days now, and everybody's going, what a selfish guy. He left behind a wife and kid. Well, we don't sell 1/5, 1/6, 1/10 of the records they sell, and I don't like the pressures that I have. I know he doesn't like the pressures he has. And think of the pressures that dude had. Do you blame yourself? I mean, I know that there are fans of his who blame you. I do. What could you have done different? And what do you blame yourself for? About 8,000 things. About 8,000 million things. Why do you think your husband killed himself? He was ganged up upon. Courtney, do you really feel that? I don't know. You feel his death is your fault? In this instance, yes. Because? Because I didn't need to call for an intervention. Nirvana hit that huge, where it turned into a machine. It became unmanageable, and it's overwhelming. In some ways, the money and the fame actually, I think, made him feel more hollow, because he felt like, oh, if I only become successful, then I'll be a big deal. And he became successful, and then that one thing, the thing he thought would fix him, didn't fix him. He still had the same parents. He still had the same history. He still had the same self-hatred to some degree. And I think he was even more adrift after he became famous because of that. Kiedy serwis mający założyć kamery w domu Cobaina przybył na miejsce, poszli oni do małego pokoiku, który znajdował się nad garażem, tuż przy jego domu, i znaleźli tam martwego Kurta. Za przyczynę śmierci uznano postrzał w głowę przy użyciu długiego shotguna i znajdując list pożegnalny, ogłoszono, że Kurt popełnił samobójstwo. Później w autopsji wyszło, że Kurt dodatkowo wziął podobno 3-krotnie większą dawkę heroiny niż ta śmiertelna. Nie można było ustalić dokładnej daty zgonu, więc przyjmuje się, że zmarł on około 5 kwietnia 1994 roku. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że wokół śmierci lidera Nirwany narosło mnóstwo rozległych teorii spiskowych. Między innymi głoszą one, że Cobain został zamordowany albo przez jego żonę Courtney Love, albo przez szefa wytwórni Geffen. O tych teoriach spiskowych można by było nagrać cały odcinek i mówić godzinami, bo czasami ma się wrażenie, że pewne wydarzenia to nie ma bata, nie mogły być po prostu przypadkowe. Ja wspomnę o nich tylko pokrótce.
Chodzi o to, że Courtney Love podobno wiedziała, że Kurt Cobain chciał wziąć z nią rozwód. Oznaczałoby to dla niej, że utraciłaby pewno cały majątek. Dlatego miała wszelkie rzekomo motywy, aby swojego męża zamordować. Jeżeli chodzi o szefa wytwórni Geffen, to znowu Kurt Cobain podobno miał zawiesić Nirvanę i chciał zająć się solową karierą, ale nie chciał współpracować już z żadnymi większymi wytwórniami. Chciał mieć swoją wytwórnię i przez nią wydawać swój materiał. Dlatego to też dla szefa wytwórni oznaczałoby, że straciłby kurę znoszącą złote jaja. Dodatkowo można powiedzieć, że jeżeli uśmiercimy daną osobę, która jest taką legendą, to możemy liczyć na bardzo duży zysk z tego powodu, gdyż wiadomo, co się dzieje ze wszystkimi rzeczami związanymi z takimi osobami tuż po ich śmierci. Sprzedają się jak gorące bułeczki. I wiadomo, czasami takie teorie mogą iść bardzo daleko i być wyolbrzymione i tak dalej. Natomiast trafiły one na podatny grunt, dlatego że ludzie nie mogli pogodzić się, albo przynajmniej nie potrafili uwierzyć w oficjalną wersję, że Kurt popełnił samobójstwo. Był to idol i ikona całego pokolenia wtedy. I taka nagła śmierć przez samobójstwo nie miała dla nich żadnego sensu. Dodatkowo kontrowersję budzi właśnie ta 3-krotna śmiertelna dawka heroiny i potem postrzał z shotguna. Ludzie twierdzą, że jeżeli weźmiesz 3-krotną dawkę śmiertelną heroiny, to nie jesteś w stanie nic zrobić, a co dopiero obsługiwać broń. Natomiast to jest bardzo ciężko stwierdzić, dlatego że istnieją narkomani właśnie z podobnym stażem jak Kurt Cobain, którzy wzięli 10-krotną dawkę śmiertelną i przeżyli. W skrócie, nie jesteśmy w stanie ustalić, co przy tolerancji Cobaina by go zabiło, jeżeli chodzi o heroinę. Być może dla niego 3-krotna dawka śmiertelna to było nic i pozwalała mu ona jedynie normalnie funkcjonować, bo tak działa heroina w głębokim uzależnieniu podobno, że bez niej osoba uzależniona nie funkcjonuje i z czasem musi wbrać coraz większe dawki, aby wrócić do stanu, który pozwala im normalnie działać i iść przez swoje życie dalej. Co ciekawe, detektyw, którego zatrudniła Courtney Love w czasie, gdy poszukiwała Cobaina, sam jest zwolennikiem teorii, że Cobain został zamordowany i mówi, że nigdy nie ufał Courtney Love. Wyszedł kiedyś dokument mówiący o tym temacie, nazywa się Soaked in Bleach i tam pokazany jest przebieg wydarzeń, który zdaniem detektywa miał sens. Natomiast nie wiemy, jakie są intencje pana detektywa. Tak jak mówiłem, ludzie nie mogli pogodzić się z tą oficjalną wersją o samobójstwie. I być może postanowił on wykorzystać tą sytuację i zmonetyzować swoją wersję wydarzeń, która nie do końca musiała być prawdziwa i do końca mieć sens. Być może wziął pewne fakty, przeoczył inne fakty i narysował obraz, który bardziej po prostu pasował do tego, w co ludzie chcieli wierzyć. Życie to zupełnie subiektywne doświadczenie, przez które mimo, że w towarzystwie innych idziemy sami. Nigdy nie wiemy, co dokładnie dzieje się w świadomości innych. Możemy wyrażać swoje emocje, jednak zawsze odbierane są one przez subiektywny filtr innych, przez ich świadomość, ich doświadczenia. Końcowo cała rzeczywistość to zbiór indywidualnych seansów, złożonych z przeżyć, emocji, odbioru zdarzeń każdego z nas. Można powiedzieć, że Kurt osiągnął wszystko, czego się nie dotknął, obracało się w sukces. I powinien być zupełnie szczęśliwy z tego, gdzie jest. Pomimo, że sam za wielkiego fana Nirwany się nie uważam, to nie sposób nie przyznać, że był on i jest kochany przez miliony. Jednak on mógł czuć wszystko zupełnie inaczej. Uważać siebie za niechcianego, samotnego, nie mającego prawdziwych przyjaciół. Być może czuł się jako bezwartościowa osoba, która nie potrafiła nawet utrzymać swojego małżeństwa, której towarzyszył lęk przed zawiedzeniem fanów. Może tęsknił za utraconym anonimowym, beztroskim życiem. Mógł czuć też odrazę, że stał się ikoną mainstreamu, którym tak gardził.
twierdząc, że świat będzie lepszy bez niego, nawet dla jego niespełna 2-letniej córki. Uwaga. Patrzcie. To jest The Moor. Your destination is on the left. I z The Moor związana historia jest taka dla mnie, że w czasach, kiedy zaczynałem grać na gitarze i to było gdzieś w latach, ja wiem, 2008, 2007. I generalnie miałem nauczyciela od gitary i to były czasy, kiedy internet był limitowany, to znaczy nie można było sobie ściągać ile wlezie, a poza tym w ogóle streaming nie istniał, więc jedyną opcją, żeby poznać nową muzykę, to było jak miałem pieniądze, to po prostu kupowałem oryginalne CD, a jak nie, no to prosiłem kogoś, kto miał muzykę, żeby mi wypalił CD-ka albo dał muzykę na pendrive czy coś takiego. I pamiętam, że mój nauczyciel od gitary mi zrzucił muzykę z jego dysku i tam była dyskografia Iron Maiden, z tego co pamiętam, ale także właśnie on mi powiedział, wrzuciłem ci jeszcze parę innych bardzo fajnych zespołów i moją uwagę zwrócił zespół, który miał nazwę Alice in Chains. Wszedłem w ten folder i tam były 2 koncerty. Jeden to był właśnie Alice in Chains at the Moor, a drugi to był ten mega znany chyba z 1996 roku koncert MTV Unplugged. I pamiętam, że jak tylko sobie puściłem ten z The Moor jako pierwszy, to od razu ten zespół mi totalnie siadł i pamiętam, że Iron Maiden czekało na swoją kolejkę, bo katowałem te 2 koncerty Alice in Chains i nigdy nie sądziłem, że będę w tym samym mieście. Końcowo to jest dla mnie śmieszne, że właśnie przejeżdżałem obok tego miejsca, w którym dział się ten koncert, który końcowo bardzo wpłynął na moje życie i moje umiejętności gitarowe czy guz muzyczny. Także tego typu odwiedziny w takich miastach są zawsze dla mnie czymś specjalnym ze względu na bardzo często sentyment do pewnych rzeczy. Co ciekawe, jak widziałem ten koncert w The Moor, to miałem tak, ale super wokalista. Naprawdę lubiłem jego głos, a miałem coś w głowie takiego i chyba to się wzięło z tego, że jak poznawałem wtedy muzykę, to najpierw poznawałem muzykę, a potem jak się dorwałem gdzieś do internetu, to czytałem historię tych zespołów i przeważnie jak lubiłem wokalistę, to on już nie żył w 2007 roku i miałem takie właśnie, kurde, pewno ten gościu też nie żyje. No i niestety miałem rację. Zmarł 5 lat przed tym, jak ja poznałem jego zespół. I tak mówiąc już o schyłku grunge'u, wspomniany przeze mnie wielokrotnie Mark Lanegan, przyjaciel Cobaina, wokalista Screaming Trees, był na dnie swojego życia. Obwiniał się też za śmierć Kurta, dlatego że nie odebrał od niego telefonu na kilka dni przed jego samobójstwem, gdy prawdopodobnie Kurt go potrzebował, a druga rzecz, potem dowiedział się od Courtney, że Kurt w ostatnim czasie swojego życia uwielbiał słuchać drugiego solowego albumu Marka Lanegana, który miał bardzo depresyjny klimat. To właśnie przez stan Lanegana w dużej mierze Screaming Trees nie potrafiło wydać następcy Sweet Oblivion na czas, tak żeby trafić w ten szczytowy punkt grunge'u. Dopiero w 1996 roku wydali oni Dust, który potem promowali trasami koncertowymi. Mimo że materiał był bardzo dobry i koncerty szły naprawdę nieźle, pogrążony w konfliktach personalnych zespół chwilę później zawiesił działalność. I tak pozbawiony dochodu z muzyki, Mark Lanegan, który traktował ją już tylko jako sposób na zarobienie pieniędzy na jego bardzo drogi lifestyle, wylądował na ulicy. Jego lifestyle był drogi głównie przez używki, dlatego że Mark potrafił wydawać podobno między 200 a 250 dolarów tylko na narkotyki, głównie heroinę. I mówię tutaj o ówczesnym dolarze, czyli dzisiaj byłoby to 400 bądź 500 dolarów na dzień. Wiadomo, taki koszt życia spowodował, że szybko utracił on możliwość wynajmowania swojego apartamentu w dobrej dzielnicy Seattle.
i będąc już na ulicy, zamiast tworzyć muzykę, zajął się sprzedażą narkotyków. Dopiero ścigany zarówno przez policję, jak i gang, który okradł z dużych ilości heroiny podobno, Mark zdecydował opuścić Seattle. Jego odwyk znowu w Kalifornii ufundowała wdowa po Cobainie, Courtney Love. Odwyk ten okazał się skuteczny i Mark po raz pierwszy od grubo ponad dekady mógł cieszyć się trzeźwością. Było to gdzieś w 2000 roku. Po tym dzięki współpracy z Joshem Homem podczas ostatnich tras Screaming Trees Mark dostał drugie życie muzyczne jako jeden z wokalistów Queens of the Stone Age. Dochód uzupełniała mu fucha u Duffa McCabiana, basisty Guns N' Roses. Praca ta była bardzo przyjemna i łatwa. Kiedy Duff był w Los Angeles, Mark zajmował się jego domem w Seattle. Kiedy był w Seattle, Mark opiekował się domem w Los Angeles. Lanegan po rzuceniu narkotyków zajął się ponownie karierą solową i wydawał znacznie więcej materiału niż w czasach, gdy grunge był na szczycie. W 2020 roku Mark Lanegan wyprowadził się z Los Angeles do Irlandii, gdzie bardzo ciężko przeszedł chorobę spowodowaną wirusem, który znamy z tamtych lat. Kiedy po kilku miesiącach wyszedł w końcu ze szpitala, wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jednak wtedy prawdopodobnie przeszłość dała się mu we znaki. Jego bezlitosny dla organizmu styl życia, ciągnący się latami, prawdopodobnie zebrał żniwo. Mark zmarł nagle i niespodziewanie w swoim domu w 2022 roku, przeżywszy 57 lat. Przyczyna jego zgonu jest utajniona. Zresztą dla zainteresowanych Screaming Trees i Markiem Lanaganem bądź grunge'em polecam autobiografię Marka Lanagana, dlatego że jest to jedna z najlepszych pozycji w tym gatunku literackim, jakie kiedykolwiek czytałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o życia muzyków. Dowiemy się tam bardzo sporo historii, nie tylko związanych z Markiem. Mark opowiada o Alice in Chains, o Nirwanie i o tych wszystkich zespołach, o których tutaj wspominałem. Pozostało mi opowiedzieć, co w tym czasie działo się z Pearl Jam i Soundgarden. Otóż te dwa zespoły akurat działały bardzo prężnie i nie wydawało się, jakby którykolwiek z nich miał podzielić los jednego z wcześniej omówionych zespołów. Jednak jak bardzo prawdziwe okazało się to dla Pearl Jam, tak w Soundgarden sytuacja od garderoby nie wyglądała już tak kolorowo. Członkowie tej grupy byli zmęczeni i wypaleni niekończącymi się wiecznymi trasami koncertowymi. Swoją frustrację muzycy obrócili sami przeciwko sobie i w 1997 roku rozwiązali oni grupę. Wrócili w 2010 roku po 13 latach niebytu. Jednak zmagający się dekadami z depresją lider Chris Cornell po swoim koncercie w Detroit w 2017 roku poddał się. I to Hi-Fi dzisiaj jedzie. Hi-Fi daje radę. Seattle, duży improvement. Patrzcie tam, co się wyłania. Ja myślałem, że ona jest bardzo daleko i ją bardzo rzadko widać i potrzeba specjalnych jak gdyby teleskopów i tak dalej, ale nie, wyjechaliśmy na highway tuż za downtownem i od razu się wyłoniło, robi wrażenie. Cała ośnieżona, potężna. Natomiast właśnie nie mogliśmy jej zobaczyć dzisiaj ze Space Needle, ale miła niespodzianka na highwayu. Gdzie to co jest? In 2 miles, use the right lane to take exit 154B for South Center Boulevard. O grunge'u, historiach z nim związanych, jego wpływie na rynek muzyczny, inne gatunki, jak i stylistykę lat 90. można by było mówić i mówić. Każda historia ma wiele wątków i warstw, które spokojnie złożyłyby się na kilka odcinków. Moim celem było jednak odwiedzić miasto, o którym przez całe życie dużo słyszałem, głównie dzięki muzyce. Chciałem sprawdzić, ile miejsc z lat 90. istnieje do dziś i czy nadal można poczuć tu klimat, który towarzyszył muzykom piszącym największe hity muzyki rockowej tamtych lat.
Mimo że miasto skręciło w stronę Big Tech, to jednak jak widzieliście, dane nam było odwiedzić parę punktów istotnych w tej tematyce. Na pewno poczuliśmy pogodę i aurę tutaj panującą. Jestem świadomy, że ogrom nieszczęść ludzkich i zmarnowanych istnień, o których wspomniałem podczas tego materiału, jest przytłaczający. Ale taki też miałem często odbiór tego miasta. Potrafi być niedorzecznie piękne, dając nam wyłaniające się znikąd widoki na góry, lasy, wulkany czy zatokę Morza Salish. Potrafi też przytłaczać pochmurnym, deszczowym, mglistym klimatem. Szokuje architekturą, downtownem, bogactwem. Zarazem możemy doświadczyć sporej ilości narkomanii, chorób psychicznych czy bezdomności. Przygważdża swoją wielkością, korkami na I-5, ruchem na ulicach, jednocześnie oferując klimat spokojnego, staroamerykańskiego, północno-pacyficznego miasteczka w West Seattle. Te wszystkie wspomniane ciężkie historie, piękno i nieprzyjazność panująca nad północno-zachodnim Pacyfikiem odzwierciedliły się w ponadczasowych utworach i albumach. Cała ich siła tkwiła w tym, że były one oparte o prawdziwe wydarzenia, emocje i ludzkie zmagania, które muzycy musieli przeżyć samym, by móc stworzyć coś tak szczerego. Coś, co naprawdę rezonowało z milionami ludzi na całym świecie, niezależnie od ich kultury, języka, rasy, regionu czy religii. Ten medialny, biznesowy, kierowany profitem szum wokół grunge'u przebrzmiał, ale muzyka, której historię wam opowiedziałem, ciągle żyje. Albumy nadal, choć może już nie do końca kupowane, to streamowane są w niewyobrażalnych liczbach. Popatrzmy na Nirvanę. Zespół nie istnieje od śmierci Kurta Cobaina i nie wydał nic od 31 lat. Na Spotify mają oni 31,5 miliona słuchaczy miesięcznie. Smells Like Teen Spirit osiągnęło prawie 2 miliardy odtworzeń na ten moment. Te statystyki potwierdzają, że muzyka Seattle aktualna jest do dziś. Także gdy przyjdzie wam odwiedzić to miasto, to mam nadzieję, że wspomnicie o grunge'u, czując jego klimat, bo dla mnie Seattle dzięki niemu zyskało dodatkowy wymiar. A jeżeli nadal tu jesteś, to zostaw komentarz The Emerald City, czyli ksywkę Seattle. Dzięki temu będę wiedział, ilu z was wytrwało tak długi materiał. Dodatkowo, jeżeli sądzisz, że materiał był dla ciebie ciekawy i warty twojego czasu, to rozważ pozostawienie lajka i zasubskrybowanie kanału. My tymczasem ruszamy w głąb północno-pacyficznego regionu, by odkryć więcej naturalnego piękna, które przebijało się w oddali między wieżowcami Seattle, próbując wybawić nas z miasta. Do zobaczenia w dziczy. If I can't be my own, I feel better I wszystkiego najlepszego! Dziękuję. Kamil ma 3 książki. Kamerę ustawiłaś. Wszystkiego najlepszego. Okej, idziemy spać.